Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 11 grudnia 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny odcinek Nordistriget and Life. Kłaniam się nisko naszym wszystkim widzom, wszystkim słuchaczom. Wspaniale, drodzy Państwo, że jesteście dzisiaj z nami. Jest nam ogromnie miło, że ten poniedziałkowy wieczór zdecydowaliście się spędzić właśnie w towarzystwie NT Life. Drodzy Państwo, ostatnie nasze dni to przede wszystkim promocja wydarzenia, które za chwilkę będzie się już finalizowało. Już za chwilkę zaprosimy do studia naszego gościa i chciałbym Państwu bardzo uprzejmie podziękować za to, że tak bardzo aktywnie klikaliście na nasze wydarzenie na Facebooku. Ponad 700 osób kliknęło zainteresowanie tym dzisiejszym spotkaniem, tą dzisiejszą rozmową. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu, bo oczywiście gość jest zacny sam w sobie i tutaj dwa razy Państwu, myślę, nie trzeba reklamować, ale przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za wasze zainteresowanie tym, co mamy dla Państwa do zaoferowania. Jestem przekonany, że dzięki właśnie takiej współpracy, dzięki takim partnerskim relacjom będziemy mogli docierać do coraz większej liczby odbiorców w mediach społecznościowych. Ale oczywiście nie mogłoby się to odbyć bez naszych stałych partnerów, stałych naszych współorganizatorów, którym bardzo serdecznie dziękuję. Paramedyk Polan Ratownictwo, bardzo serdecznie dziękuję. Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Lukas Felczer, uprzejmie dziękuję również. Ratownik na Wyspach jest z nami również od wielu 10 miesięcy Marek Maślanka, któremu bardzo również nisko się kłaniam. I dzisiejsze wydarzenie zostało wsparte również prywatnym profilem naszego gościa. Drodzy Państwo, o temacie hipotermii zaproszony do rozmowy gość już z pewnością wygłosił nie jeden wykład, nie jedno wystąpienie, w niejednym miejscu na temat hipotermii mówił, ale jestem przekonany, że właśnie dzisiaj z punktu widzenia naszej skromnej, małej społeczności przywitacie za chwilkę naszego gościa bardzo serdecznie, bardzo ciepło i jestem przekonany, że mogę liczyć również z Państwa strony na hashtag, który brzmi #NTLife i dopiszcie to, drodzy Państwo, koniecznie z tego miejsca, gdzie nas dzisiaj oglądacie, gdzie nas dzisiaj słuchacie. Naszym Państwa gościem będzie pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych, pan Tomasz Darocha, specjalista w zakresie hipotermii. Pan profesor jest autorem nowatorskiej procedury leczenia hipotermii i współtwórcą Małopolskiego Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej. Za stworzenie krajowego systemu leczenia poszkodowanych hipotermii głębokiej w 2022 roku pan profesor otrzymał prestiżową nagrodę WHO. Pan profesor Darocha był kierownikiem projektu badawczego, w którym za cel postawiono sobie stworzenie termometru do pomiaru temperatury głębokiej. Obecnie takie urządzenie, drodzy Państwo, jest już wprowadzone na rynek. Siłę swoich kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia pan profesor buduje nie tylko od lat pracując w jednostkach naukowych, ale przede wszystkim działając na przykład w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Tam rozwija się poprzez pracę i kierowanie projektami badawczymi. Nasz gość uczestniczy w zespołach eksperckich, a także międzynarodowych i krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych. Obecnie jest także profesorem badawczo-dydaktycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Drodzy Państwo, dzisiaj o hipotermii chciałbym jeszcze dołożyć część, która została napisana przez zespół pana profesora już w 2016 roku i na stronach pierwszej tej książki można przeczytać tak. Hipotermia może być dla naszych pacjentów błogosławieństwem albo przekleństwem. Kardiochirurgia, neurochirurgia, intensywna terapia to dziedziny, w których ochłodzenie ciała zwiększa szanse na powrót do zdrowia. Na całym świecie prowadzone są badania naukowe, które mają otworzyć drzwi do wykorzystania hipotermii również w innych specjalnościach medycyny. Niestety, hipotermia może również odbierać życie. Może być przekleństwem ludzi, którzy żyją, pracują lub odpoczywają w zimnym klimacie, a także tych żyjących z ubóstwa tuż obok nas. Drodzy Państwo, Państwa i moim gościem jest m.in. autor tych słów, autor tej zapowiedzi, pan profesor Tomasz Darocha. Dobry wieczór, Tomaszu, jak się widzimy, jak się słyszymy? Bardzo dobrze, dzień dobry, cześć Jacek, witam Państwa serdecznie.
Cieszę się, że już zameldowało się z nami blisko 120 parę osób. Drodzy Państwo, kłaniamy się Wam wszystkim, pozdrawiamy. Jest nam niezmiernie miło, że dotarliście dzisiaj do nas. Napiszcie w komentarzach, skąd nas dzisiaj słuchacie, skąd nas dzisiaj oglądacie. I to pytanie oczywiście zadam od razu naszemu gościowi, Tomaszowi. Tomasz, gdzie nas dzisiaj ugościłeś? W jakiej części Polski? Może niekoniecznie szczegółowy adres, żebyśmy się Tobie nie zgonili na jakąś dobrą herbatę, no ale może w 2 zdaniach powiedz, gdzie jesteśmy dzisiaj ugoszczeni przez Ciebie. Jesteśmy w Dąbrowie Górniczej, czyli województwo śląskie, no więc każdego z Was zapraszam na herbatę, to nie jest problem, bo zawsze warto rozmawiać nad tym, szczególnie co jesteśmy w stanie od siebie dać i co możemy zrobić lepiej dla pacjenta, jeżeli chodzi o fazę przedszpitalną, bo o takiej dzisiaj będziemy rozmawiać, ale również wczesnoszpitalną, później w ramach stosownej diagnostyki, no i docelowego miejsca leczenia poszkodowanego. Tomasz, powiedz mi, kiedy zanim wpuściłem Cię do naszego studia, powiedziałem, że blisko czy ponad 700 osób wyraziło swoje zainteresowanie dzisiejszym spotkaniem. Oczywiście nie są w stanie być wszyscy, bo ktoś musi być jednak na dyżurze, ktoś musi być w pracy. Czy takie zainteresowanie Ciebie jako medyka, jako lekarza, jako profesora, jako akademika cieszy? Czy uważasz, że to jest jeszcze stanowczo za mało, żebyśmy mówili jeszcze głośniej, jeszcze mocniej o tym problemie, który towarzyszy nam praktycznie każdego dnia? Szanowni Państwo, dla mnie cyfra nie ma żadnego znaczenia. To rozmawiamy, jeżeli byśmy rozmawiali 1 do 1, rozmawiamy o tak ważnym dla mnie temacie, który totalnie zachorowałem. To 10 lat temu zrodziło się dzięki inicjatywie Sylwka Kosińskiego i listu, który otrzymuję z TOPR-u, że tak naprawdę to się staje sposobem na życie, oprócz tego życia, które prowadzę, jeżeli chodzi o strefę zawodową, życie prywatne, rodzinne, no to hipotermia jest odmieniana przez wszystkie przypadki. Od 10 lat nie było takiego dnia w moim życiu, w którym nie odmienilibyśmy tego słowa, czy nie odmieniłbym tego słowa, nie zastanawiając się nad losami poszkodowanych z niską temperaturą ciała, a to napędza również olbrzymią kulę śnieżną olbrzymiej ilości osób, bo nigdy to nie jest gra jednoosobowa i wielokrotnie to powtarzam i wielokrotnie mówię, że co 2 głowy to nie jedna, więc to jest tabun osób, tabun w tym dobrym słowa znaczeniu, które skupiają siły i środki do tego, żeby dawać jakiś element wiedzy, możliwości, praktyki, nowych urządzeń, rozwiązań do tego, żeby docelowo pacjenci z niską temperaturą ciała byli prawidłowo leczeni. Tomasz, ale 10 lat, jesteś znacznie dłużej lekarzem medycyny, znacznie dłużej zajmujesz się pewnie stanami nagłymi. Jak to się stało, że w ogóle zdecydowałeś się na wybranie zawodu medycznego, zawodu lekarza i jakbyś mógł zdradzić kilka takich szczegółów, jak to się w ogóle wydarzyło, bo nie ukrywam, kiedy przygotowywałem się do audycji dzisiejszej, niewiele można na ten temat znaleźć w tak zwanych internetach. Mam nadzieję, że może udałoby się usłyszeć od Ciebie, jak to się wydarzyło, że zdecydowałeś się wybrać taką medyczną karierę. To wynika trochę po pokłosie albo olbrzymi wpływ moich rodziców, mojego taty, który jest lekarzem, i zawsze z takimi rumieńcami na twarzy wysłuchiwałem tych opowieści, które przynosił do domu, bo trzeba pamiętać o tym, że my medycy przynosimy pracę do domu i to bezwzględnie, i tą część dobrą, i tą część złą, czyli dzielimy się z naszymi, ja mówię o sobie, dzielę się ze swoimi bliskimi i częścią, która jest bardzo pozytywna w naszym zawodzie, oraz tą strefą, która nas boli, o której nie chcielibyśmy, żeby występowała, o naszych błędach, o tym wszystkim, co dotyczy medycyny, czyli podobnie jak hipotermii jest ta twarz wspaniała, cudowna, ochronna, no i ta twarz, która potrafi sponiewierać i spowodować olbrzymią destabilizację. A więc tym samym to był olbrzymi wpływ moich rodziców i później wybrałem tą ścieżkę i chciałbym ją godnie
godnie wypełniać i nasz czas w życiu jest zawsze ograniczony i trzeba sobie zdać z tego sprawę. Możemy część interwencji, część naszych sił i środków przeznaczyć do tego, żebyśmy mogli działać na rzecz naszych pacjentów, no i to staram się z każdym dniem wykonywać. A powiedz, Tomasz, czy jakby już idąc dalej w kierunku właśnie hipotermii, czy dla ciebie, kiedy podglądasz to wszystko, co się dzieje na świecie medycznym, czy czy wzorujesz się na pewnych osobach, może na pewnych zespołach, może na pewnych ośrodkach akademickich, gdzieś może z Europy czy ze świata, które są szczególnie ważne, żeby podkreślić ich znaczenie dla pracy nad postępowaniem w hipotermii, zarówno w prehospitalu i ewentualnie w opiece wczesnoszpitalnej? Czy są takie miejsca, czy raczej cała twoja uwaga skupia się teraz tutaj? To nigdy my nie możemy się zamykać. My nie możemy działać w bardzo okrojonym możliwościach terenowych czy możliwościach tego, że się zamykamy na świat, zamykamy się na to wszystko, co dotyczy tematu hipotermii. Ten temat jest tematem globalnym. I teraz w roku 2013 przychodzi taki list do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego, którym ja jestem pracownikiem, którym Sylweriusz Kosiński wspólnie z ratownikami TOPR podnosi temat hipotermii, temat tego, ja o tym wielokrotnie mówiłem, się zawsze łezka w oku kręci na ten temat i poddają pod dyskusję, że oni dostarczają bardzo dużo sił i środków do tego, żeby tego poszkodowanego dostarczyć do doliny, a w dolinie ktoś dziarskim krokiem przychodzi z zespołu ratownictwa medycznego i odstępuje od czynności ratunkowych i następuje tak naprawdę tak zwany klaps końcowy, czyli mamy zgon poszkodowanego. No i jak widzę podpis Sylweriusz Kosiński, widzę logo TOPR-u i Sylwka już znałem wcześniej z wykładów z medycyny ratunkowej, no to świecą mi się oczy i mówię do swojego byłego szefa, ja się tym zajmę. I chyba nikt nie wiedział do końca, jak to będzie wyglądało i czy ten list nie zostanie wrzucony w stos innych listów, które otrzymujemy. Ja widzę olbrzymi potencjał do tego, że jak zgłębiam literaturę i to jest tak naprawdę przeglądówka, która wtedy była w New England Journal of Medicine, w którym głównymi autorami między innymi był Hermann Brigger, Peter Pahl i odrobiłem lekcję przed kontaktem z Kosińskim, napisałem jednego maila, drugiego maila, on nie odpowiada, myślę, co tu jest, co tu się w ogóle dzieje, co tu się wyrabia i nagle jest odpowiedź i między nami następuje element olbrzymiego iskrzenia takiego, że widzę, że jak ja mówię do odbiorcy, jak mnie skosa, to ja czuję, że my nadajemy na tych samych falach, że ktoś nas trochę porównał kiedyś w takim wywiadzie, że to jest taki, ten Kosiński to jest taki gentleman, elegancko ubrany we fraku, a ja jestem chłopakiem z trzepaka i schodzi się dwóch kolesi, którzy nie chcą odpuścić i każdy próbuje ciągnąć w stronę tego, żeby było docelowe leczenie. I ja nie zapomnę tych elementów do końca życia, jeżeli chodzi o ten kontakt ze światem, bo okazuje się, że w toku tego wszystkiego, co się wydarzyło, a wydarzyło się, to nie można epatować tylko jedną osobą. To jest naprawdę olbrzymi zespół osób, olbrzymie siły i środki. Nie mówimy o finansach, rozmawiamy o tym czasie życia, który mamy i czasie poświęconym na dany temat. Okazuje się, że polscy przedstawiciele stają się w cudzysłowie dużą lokomotywą w elemencie hipotermii na świecie. Nie mówię, że stają się liderami, bo to jest takie słowo może górnolotne, ale powiedzmy dość mocno dają do pieca w lokomotywę i ciągną temat związany z elementem, jak sobie poradzić z pacjentem w hipotermii. Roztrząsają kolejne problemy prehospitalu i problemy ECLS-u.
ja miałem tą unikalną możliwość, że ja miałem możliwość połączenia dwóch światów. Z jednej strony miałem świat prehospitalu, który zawsze mnie kręcił, zawsze widziałem tam swoje miejsce i zawsze była możliwość do tego, żeby tam się sprawdzić, a zarazem z drugiej strony reprezentowałem również świat stricte kardioanestezjologii czy świat terapii pozaustrojowych, a więc ja widziałem po dwóch stronach medalu, o czym my w ogóle rozmawiamy, bo najgorszym w mojej opinii czasami błędem w medycynie jest to, że nie wszyscy my mówimy jednym językiem. No, to tak jakbyśmy raportowali tego pacjenta komuś, a ta druga strona nie za bardzo jest w stanie zrozumieć, w jakim ja się znajduję położeniu, jakie ja mam ograniczenia i co ja mogę zrobić w chwili obecnej, bo tak siły i środki pozwalają, również warunki terenowe do tego, a zarazem ta druga strona coś do mnie próbuje wyklarować, co jest dla niej ważne, a ja nie mam świadomości tego, o czym on w ogóle mówi i uważam, że on wymyśla. I tym samym poznanie tych dopiero światów i przeniknięcie się tych światów powoduje to, żeby zrozumieć tego drugiego człowieka, który jest po drugiej stronie słuchawki, czy po drugiej stronie radia i o co nam chodzi generalnie, czyli żebyśmy wszyscy mówili jednym językiem. Ten świat staje się nam bardzo mocno przychylny. Ten świat powoduje to, że mówię to trochę ze smutkiem i z takim rozgoryczeniem w swoim głosie, ale w chwili obecnej czasami mamy większy wpływ na to, co się dzieje w świecie hipotermii w Europie, niż to, co czasami się dzieje w naszym kraju. To jest dla mnie trochę smutne, że my chcielibyśmy dalej ciągnąć to wszystko, co jest związane z hipotermią. Wielokrotnie pokazywaliśmy to, że robimy to naprawdę ku idei ratowania ludzi, a widać to między innymi w bardzo prostym przesłaniu, bo przesłanie wygląda w ten sposób, że film teraz, tak? Możemy, on sobie leci, to jest zupełnie poza nami. Przesłanie jest takie, że w chwili obecnej bardzo mocnym ośrodkiem, który nadaje olbrzymi ton badaniom w hipotermii są ośrodki z Japonii. Tam powstał olbrzymi rejestr taki centralny zdarzeń hipotermii przypadkowej i tam po prostu istnieją dane do tego, żeby publikować i odpowiadać na pewne pytania, które nurtują świat hipotermii. Tylko że nie możemy zapomnieć też o tym, że społeczeństwo w Japonii jest mocno społeczeństwem zaawansowanym wiekowo. Tam mówimy o całkiem innym modelu wychłodzenia, mówimy o tak zwanej hipotermii miejskiej, która też nas dotyczy, to ja się od tego nie odżegnuję, ale trzeba pamiętać, że nie możemy tego przekopiować, nie możemy tego wziąć 1:1. I w ten oto sposób my też próbujemy taki element zbudować w naszym kraju, czyli ja chciałem za ostatnie 10 lat przeprowadzić audyt leczenia pacjentów w hipotermii we wszystkich szpitalach w Polsce. Ja zobowiązałem się, że ja to wykonam w sposób nieodpłatny, w sposób bardzo transparentny, w sposób naukowy. Ja tego nie potrzebuję do publikacji, ja nie potrzebuję impact faktoru, ja potrzebuję danych po to, żebyśmy mogli dawać trend tego, jak możemy wspólnymi siłami, również tymi europejskimi, postępować w elemencie leczenia. My potrzebujemy po prostu danych do tego, żebyśmy mogli roztrząsać poszczególne stany, bo to nie jest tak zero-jedynkowo, jakby się wydawało. To jest tak, jakbyś przeczytał instrukcję krótko na pół strony i powiedział, nie, to w sumie wszystko tu jest jasne, to jest banalnie proste, no po prostu trzeba go ogrzać i nic więcej. Ale im głębiej w las, tym tych pytań się rodzi niesamowicie dużo i to jest ta super rzecz, która napędza moje również życie umysłowe.
To, że po prostu kolejna jest zagwozdka, jak my sobie z tym poradzimy, jak to zrobimy, i część z tych rzeczy super wypala w postaci tego, że badania czy przemyślenia polskiej grupy hipotermicznej znajdują się w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji i z tego jestem dumny. I z tego jako Polak mogę powiedzieć, że odwaliliśmy kawał dobrej roboty, każdy z nas, żeby znaleźć się w tych wytycznych i żeby nadawać ton w tej grupie pacjentów i leczenia tych pacjentów, ale zarazem my musimy też myśleć perspektywicznie, bo medycyna nie stoi. Każdy z nas chciałby być leczony w sposób bardzo zaawansowany i w sposób, który jest w najlepszym elemencie na dany czas, ale tego bez audytu i bez danych, bez odpowiedzenia sobie na pytanie, co możemy zrobić lepiej, no nie da się zrobić. I te słowa na pewno kieruję w kierunku osób, które są za to odpowiedzialne, że musimy zrozumieć ten element, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że istnieje RODO, że istnieją wszystkie przepisy prawne, ale są instrumenty w tym kraju, które powodują to, że takie dane mogą być udostępniane, mogą być retrospektywnie analizowane, mogą nie napędzać roboty innych, bo ja nikogo nie chcę zmusić do pracy, ja nikomu niczego nie chcę narzucić. Ja chciałbym być traktowany jako partner w elemencie rozmowy i tego, że rzeczywiście chcemy dalej ciągnąć tą lokomotywę i tej lokomotywie dawać również paliwo takie stricte podwaliny naukowe, bo to wszystko, co się dzieje się też taką sinusoidą, bo tu trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak różowo, jak może się wydawać, że bach, jest publikacja w Resuscitation, bach, jest publikacja w New England, tylko to wszystko również jest okupione olbrzymią ilością porażek. To jest tak, że padasz na glebę, wstajesz, strzepujesz kurz, otrząsasz się i mówisz, no dobra, znowu nie wyszło i jedziemy dalej, bo finalnie wiesz, że na końcu tej drogi jest pacjent i musimy być uparci w tym, co robimy, chociaż czasami dość mocno się może ulać w elemencie tego, że napotykamy na problemy, które w mojej opinii w ogóle nie powinny istnieć i w ogóle to są rzeczy, które są irracjonalnie podnoszone do potęgi niesamowitych ilości pism, stosów papierów, tylko dlatego, że ktoś nie potrafi zrozumieć, że to jest robione dla idei ratowania drugiego człowieka. Powiedz mi, Tomasz, bo tak w sumie mógłbym Cię słuchać, moglibyśmy pewnie nagrać z 1,5-godzinny odcinek tylko i wyłącznie z Twojej wypowiedzi i byłby on świetny. Tylko poruszyłeś przed chwilą jedną rzecz, która mnie bardzo mocno zainteresowała i zaintrygowała również. Przed momentem, drodzy Państwo, mieliście okazję, kiedy Tomasz opowiadał, przypatrywać się również zdjęciom, które zostały przygotowane z takiej akcji ratunkowej na Babiej Górze, Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej, tam też było bardzo mocno zaangażowane. Mówiąc teraz, Tomasz, te słowa, to w czym według Ciebie tkwi największy problem i na jakim etapie postępowania z chorym w hipotermii jest największy kłopot na dzień dzisiejszy z punktu widzenia, no nie wiem, organizacji, może rozwiązań, ale one przecież są, bo sam przecież mówisz, że jest wiele rzeczy już przez tą naszą ratowniczą brać przygotowane i poszliście naprawdę jak burza w tym świecie związanym z hipotermią. Więc
gdzie jest taki najmniejszy jakby kłopot, żeby to wybrzmiało, żebyśmy poszli dalej, bo chciałbym, żebyśmy też skupili naszą uwagę za chwilkę o nowościach w hipotermii i to w tym wszystkim, co jest dla Państwa ważne, pracującym w prehospitalu i w intrahospitalu, ale gdybyś mógł rozwinąć tę myśl, w czym jest obecnie największy problem? W czym jest problem w fazie przedszpitalnej, w hipotermii? Tak. W tym momencie, gdybyś go miał ten kłopot zdiagnozować, może są dwa. Znaczy, zaczynając oczywiście od siebie, czyli wszyscy pracujący w prehospitalu muszą skumać, czym jest hipotermia pourazowa. Tych ludzi są miliony. To nie jest hipotermia przypadkowa, choroba rzadka, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest codzienny pacjent, ale jak my zaczniemy wertować w swojej głowie, w jaki sposób my termoizolujemy poszkodowanego, czy my się do tego przykładamy, czy to jest taka nieśmiertelnie narzucona folika NRC, jest taka podepchnięta pod plecy, żeby ona nie wiała, to zaczynając od siebie, no trochę sobie odpowiemy na ten temat, że może ta klimatyzacja puszczona na full, na zimno, bo mi jest gorąco u pacjenta z urazem wielomiejscowym, to nie jest dobry pomysł. To, że niestarannie, bo jakoś to będzie, przecież to jest tylko pół godziny, jak pacjent ze mną obcuje termoizolacyjności, to jakoś damy radę. To, że w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego, no przecież jedziemy na tomografię, to nie może być żadnego okrycia, co jest kłamstwem. To jest kolejny etap. Co później ma znaczenie w tak zwanej hipotermii jatrogennej, śródoperacyjnej. No i to wszystko, jak to poskładasz w jedne takie puzzle, bo cały czas jednym głównym odbiorcą tych wszystkich puzelków jest pacjent, bo każde z to ogniwo kończy swoją pracę na danym etapie. No i dla niego to jest kolejny wyjazd, to jest kolejny pacjent, to jest kolejna operacja, a to wszystko, no to wszystko kapie do jednej szklanki. Kapie do szklanki w postaci, którą można nazwać zło. No i zło się wypełnia i musimy mieć olbrzymią rozwagę odnośnie hipotermii pourazowej. Później to, co napisał teraz Marcin Błoński, czyli byle jakość. Znaczy, ja mam na to powiedzenie, że jakość to będzie. Jakość nie może być. Jakość musi być budowana procedurami, projektami, jakość musi być budowana elementami pilnowania, audytu, to, że ktoś nad tym wszystkim panuje, jeżeli chodzi o prehospital i że merytorycznie musisz się wytłumaczyć z tego, co zrobiłeś, że musisz po prostu czuć spinę, że wypełniasz dobrze i godnie swój zawód i zarazem po drugiej stronie, nawet jeżeli popełniasz błędy, to masz możliwości do tego, żeby te błędy zraportować, żeby te błędy zostały poddane analizie i żeby te błędy już się nie powtarzały albo powtarzały się w mniejszej ilości. I tym samym czujesz odpowiednie wsparcie po stronie swojego pracodawcy, a nie wypełnienie kolejnej karty, która pójdzie w czeluść. A więc musimy mieć na uwadze to, co my robimy. To, co jest problematyczne i ja mam tu konflikt interesów po prostu ogromny i ja to od razu zgłaszam, no to jakość prowadzonego pomiaru temperatury w fazie przedszpitalnej w naszym kraju w roku 2019, bo taki audyt przeprowadziłem, to było dość ciekawe, bo ja zagrałem w bank w postaci, poprosiłem Ministerstwo Zdrowia o to, żeby dostać spis wszystkich termometrów jeżdżących w polskich karetkach. I ja żyłem, no, wręcz zakładałem się ze znajomymi i powiedziałem, że ja nigdy tego spisu nie dostanę, że mogę zapomnieć o tym, że taki spis otrzymam. Ku mojemu zdziwieniu i przerażeniu przychodzi nagle taki Excel, w którym jest spis 1500
chyba 82 termometry. Ja oszalałem, jak to zobaczyłem. Ja mówię, no nie, no dobra, powiedziałeś Darocha A, no to należy powiedzieć B. Czyli tym samym teraz zaprzęgamy siły i środki, czyli między innymi siedzenia olbrzymiego, żeby ściągnąć charakterystykę każdego termometru, żeby ich pogrupować, no żeby miało to ręce i nogi, no bo musimy wiedzieć, co to za producent, w jakich to temperaturach może pracować, w jakich to jest zakresach. I ku mojemu przerażeniu, i może stwierdzicie, że ten odcinek jest smutny, jest tylko o narzekaniu. On nie jest o narzekaniu, w mojej opinii on jest o życiu, o tym, co my się lubimy dzielić tym, co fajne, co wspaniałe, co jest sukcesem, ale trzeba pokazać tym, czym jest porażka, czyli no to jest ten element, w którym my przez ten audyt pokazujemy, że 1/3 termometrów w polskim ratownictwie nie powinna się znaleźć w ogóle w karetkach, bo jest wbrew zarządzeniom prezesa NFZ-u. My pokazujemy, że 90% tych termometrów nie pracuje w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza. Mówimy o temperaturze roboczej. My pokazujemy, że 3% tych termometrów, czy 3,28, to służy do pomiaru temperatury głębokiej. I ja mówię, nie no, bomba. Pokazujemy coś, jeszcze nie było Hope Thermu, pokazujemy coś, co jest porażające, co jest w ogóle, nawet nie myślimy o pomiarze temperatury głębokiej, tylko mówimy o tym, żeby to coś spełniało normy te obowiązujące prawne w Polsce. I ku mojemu zdziwieniu my próbujemy zainteresować olbrzymią rzeszę osób, olbrzymią. Spotykamy się z wręcz z najważniejszymi politykami w tym kraju, na bardzo czołowych stanowiskach, wręcz osoby rządzące naszym krajem. I mówimy, tu jest coś nie tak. My mamy na to receptę. Będzie prototyp. Zróbmy z tego polską myśl technologiczną. Spróbujmy pociągnąć ten temat w idei ratowania. To jest tak, że zostajemy trochę z tym tematem sami. I ja dochodzę do muru, w którym mamy delikatny kłopocik, bo nie mamy pomiaru temperatury głębokiej, który by spełniał warunki prehospitalu w mojej opinii i którym byłby odporny i elementem tego, że rzeczywiście można go zabrać w każde warunki. I dzięki olbrzymim staraniom wielu osób, to nie można tego nazwać znowu grą jednoosobową, to wszystko się łączy jak w taki łańcuch na choinkę, że jedno ogniwo, drugie ogniwo, przechodzimy do elementu tworzenia Hope Therma. I dzięki wsparciu firmy Consultronics, dzięki wsparciu olbrzymiej rzeszy osób, taki termometr udaje się wyprodukować. To jest olbrzymia praca, to nie jest przedsięwzięcie. Ja nawet nie wiedziałem, z czym przyjdzie się zmierzyć, jeżeli chodzi o audyt i o elementy tego wszystkiego. I z tej strony pragnę podziękować wszystkim, którzy w to uwierzyli, którzy powiedzieli, dobra, jest to fajna idea, produkt niszowy, tak trzeba to nazwać, produkt, który może za kilka lat znajdzie się w zespołach, a zarazem my odrobiliśmy lekcję jako przedstawiciele świata hipotermii, którym 10 lat temu ja sobie obiecałem, że postaramy się, żeby tym pacjentom było lepiej i wychodziliśmy z założenia, że przez to będzie im lepiej. A czy to finalnie się obroni i czy to tak będzie, tego nie wiem. Wiesz co,
tak się przyjęło w naszych audycjach w Entelive, że nie staramy się dumać nad problemami, o których wiedzą wszyscy, którzy pracują w prehospitalu czy w opiece intrahospitalnej. Wiemy, z czym najbardziej się borykamy. Staramy się swoją energię wykorzystać do tego, żeby mówić o tym, jak być powinno, jak te procedury powinny być konstruowane, jak ludzie, którzy budują system, powinien funkcjonować i jak powinno wyglądać zarządzanie takim systemem. Ale ja się bardzo cieszę, że dzisiaj padły też takie trudne słowa, takie wprost komentarze, poparte również komentarzem Marcina Błońskiego, który również był naszym gościem, gdzie było wprost napisane, gdzie jest wprost napisane byle jakość. I jakby, drodzy Państwo, dobrze jest co jakiś czas z tyłu głowy sobie pokazać, że jeżeli chcemy bardzo mocno, bardzo dużo zmieniać, właśnie wrzucamy wszystko na bark systemu i na tych innych, którzy tym wszystkim zarządzają, to zwracajmy też uwagę na to, w jaki sposób my funkcjonujemy, w jaki sposób my działamy. Bo warto też zacząć od siebie, jeżeli chcemy zmieniać ten nasz ratowniczy świat. Drogi Tomaszu, pozwolisz jednak za chwilę parę jeszcze uruchomimy taką tutaj prezentację, którą dla nas przygotowałeś, ale ja bym bardzo chciał, żebyś się odniósł do takiej jednej platformy, która jest dostępna właśnie w internetach, można tam na tą platformę wejść, można z niej skorzystać, bo jak się okazuje, to nie jest tylko platforma skierowana do laików, do osób, które wyjeżdżają sobie na narty do Szczyrku, czy ewentualnie są w innych sytuacjach, ale to jest platforma, gdzie można zdobyć realną wiedzę i popartą konkretnymi procedurami, która jest dostępna dla wszystkich, gdzie można wejść, gdzie można pobrać procedurę i gdzie należy wykonywać zgodnie z jej zaleceniami. Prawda toż, czy nieprawda toż? No, my wychodziliśmy z założenia, że zawsze mówiąc jednym językiem, czy elementami przybliżenia światów kardioanestezjologii, kardiochirurgii, w ogóle przedstawicielami świata medycyny pozaustrojowej, a zespołami ratownictwa medycznego szpitalnych oddziałów ratunkowych i przyjęć, wszyscy musimy mówić jednym językiem. Jeden język polega m.in. na wspólnym szkoleniu, dogadywaniu się, procedurach lokalnych. Udało się dzięki 2 projektom z funduszy Power, to były olbrzymie przedsięwzięcia realizowane przez Krakowski Szpital Specjalistyczny w projektach edukacyjnych. Przeszkoliliśmy w ciągu 40 edycji, to jest 4 lata pracy, 960 osób. No bo na każdym kursie były 24 osoby. Przeprowadzaliśmy takie szkolenia, które część z Państwa była i jest mi bardzo miło. Część osób tutaj widzę po hashtagach, które pamiętam z kursów. Opracować taki kurs autorski w postaci jak postępować z pacjentem w hipotermii. I tam również narodziła się idea strony hipotermii, którą Państwo widzicie. Dzięki finansom, oprócz tego, że mieliśmy możliwość akcji symulowanych, to również w ramach Komory Termoklimatycznej Politechniki Krakowskiej naśladowaliśmy, czy elementy pokazywaliśmy zasady termoizolacji w komorze w minus 20 stopniach, był wiatr, woda, wszystkie czynniki, które mogą znaleźć się w prehospitalu do tego, żeby pokazać, jak sobie z takim poszkodowanym poradzić i jakie są takie zasady ogólnego postępowania. I dzięki również finansom Unii Europejskiej udało się przesłać do wszystkich szpitalnych oddziałów ratunkowych i z przyjęć w naszym kraju schemat postępowania z pacjentem w hipotermii. No i teraz każda dyspozytornia medyczna w kraju otrzymała również schematy postępowań, które dotyczą dyspozytora, czyli każde ogniwo otrzymuje taki przepis, jak sobie po części poradzić z tym pacjentem. Oczywiście medycyna jest nieobliczalna, hipotermia jest nieobliczalna i musimy o tym pamiętać. Hipotermia wielokrotnie zaskakuje i zaskakuje niesamowicie, bo zaskakuje, że po prostu każdy już chciałby przekreślić krzyżyk na tym człowieku i powiedzieć, że to się nie uda.
a hipotermia pokazuje środkowy palec i mówi nic bardziej mylnego. Jak dobrze tym pokierujesz i dobrze to zrobisz, to tym samym szanse przeżycia tego poszkodowanego są ogromne. No i tam później ja będę mówił, na co generalnie uważać, jeżeli chodzi o tego pacjenta od samego momentu spotkania, już tej części bardziej merytorycznej, po tak naprawdę finał tego wszystkiego, jakim jest docelowe leczenie. Bardzo dziękuję, że udało się dzisiaj wygospodarować kilka chwil na to, żebyśmy mogli pokazać te materiały, te procedury. Szczególnie, że jest sporo do zrobienia, jest bardzo wiele elementów, które funkcjonują doskonale i mają się dobrze, ale z pewnością należy poświęcać, drodzy Państwo, dużo czasu na to, żeby korzystać z tego, co wykonali dla nas nasi koledzy i koleżanki, między innymi w hipotermii. Tomasz powiedział chwilę temu, że nie powinniśmy patrzeć jakoś bardzo mocno, jakoś zamykać się w pewnych ramach. Tu jest dyscyplina, medycyna jest dyscypliną ogólną na cały świat. Powinniśmy podglądać, powinniśmy uczyć się od siebie nawzajem i tutaj, drodzy Państwo, sami piszecie do nas w komentarzach, że to szkolenie było super, że to szkolenie to petarda, że piszecie o swoich doświadczeniach, między innymi pan Marcin Fleischer, którego pozdrawiam, miałem zaszczyt dwukrotnie uczestniczyć w kursie w Krakowie. Pasja do hipotermii profesora Tomka i całego teamu jest bardziej zaraźliwa niż COVID. No tutaj ciekawe porównanie, oby nigdy się to nam więcej w takiej skali nie przytrafiło, dlatego też Tomasz chciałbym w swoim imieniu, w imieniu całego zespołu Entelife przekazać Tobie takie bardzo fajne podziękowania za te Twoje ostatnie 10 lat, za to, że to zaiskrzyło w Tobie, za to, że postawiłeś sobie to jako punkt honoru, żeby rozbudowywać ten całe postępowanie w związku z leczeniem hipotermii, z tym ogromnie dużym problemem. Tak więc kłaniam się Tobie nisko i bardzo Tobie dziękuję, że wziąłeś to nas wraz ze swoim zespołem na warsztat, bo teraz jakby przychodzą dowody na to, że decyzja była słuszna i bardzo dobra. To z tego miejsca pragnę podziękować każdej osobie, której bliski jest pacjent, bo trzeba to rozszerzyć na wszystkie elementy zajmowania się poszkodowanymi czy naszymi pacjentami, a szczególne podziękowania dla zespołu, który wielokrotnie ma pod górkę, wielokrotnie napotyka olbrzymie opory różnego rodzaju, a mimo to codziennie otrzepuje kolana i mówi: dobra, jedziemy dalej i ciągniemy dalej ten wózek. Jest też olbrzymia ilość niesamowitych chwil, które się wiążą z tym tematem. Ta praca w początkowym etapie budowy łańcucha przeżycia była olbrzymim zobowiązaniem wielu osób. To było trochę taki element, że my byliśmy na takim etapie rozgrzania tego tematu, na takim etapie, czyli mówiliśmy o tych pierwszych pacjentach, których ogrzewaliśmy pozaustrojowo, kwalifikowaliśmy ich pozaustrojowo, to czuć było taki niesamowity duch w tym wszystkim, że robimy coś w cudzysłowie magicznego, coś takiego, że stąpamy po takim zakresie, że te decyzje, które podejmujemy, są unikalne i staramy się nowatorsko podchodzić do procedury ratowania tych ludzi. I to było olbrzymie wsparcie wielu osób. To nie było tak, że jak my zgłaszaliśmy się z jakimś elementem do struktur lokalnych, że potrzebujemy wsparcia, będziemy uruchamiać koordynatora, będziemy robić trójpołączenia w roku
2013 w ramach Małopolski działaliśmy już na trójpołączeniu telefonicznym z zespołem ratownictwa medycznego, dyspozytorem medycznym i koordynatorem w hipotermii, którego sami mianowaliśmy i samozwańczo uruchomiliśmy telefon alarmowy, w którym byliśmy dostępni 24 godziny na dobę, tylko po to, żebyśmy dotknęli tego tematu od samego początku i pilnowali tego pacjenta wspólnymi siłami. I to było super, to był unikalny czas i z tego miejsca pragnę, jeżeli jesteśmy w strefie, podziękować wszystkim, którzy przychylnie patrzyli czasami na element olbrzymiego również wariactwa z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, bo to wszystko było wymyślane i dążyliśmy do tego, żeby docelowo ten pacjent miał lepiej i żeby dostał to docelowe leczenie. No i uderz stół i Marcin Medyk-Błański się odezwie. W kontekście o tym, co teraz mówisz, Marcin napisał: akcja z Kasią przeszła do historii ratownictwa. Myślę, że takich historii mniej lub bardziej spektakularnych w każdym dniu jesteśmy w stanie zauważyć i róbmy, drodzy Państwo, jak najwięcej, żebyśmy tych sukcesów mieli na tych naszych ratowniczych kontach jak najwięcej. Pojawiały się tutaj jeszcze komentarze w związku z kursem, który wielu z Państwa uczestniczyło. Marcin Gbiorczyk, nasz kolega redakcyjny, napisał: ukończenie kursu na temat hipotermii otworzył mi oczy na wychłodzenie pacjenta i to, w jaki sposób nie doszacowałem przez wiele lat ochrony pacjenta przed wychłodzeniem. W prehospitalu przez kilka lat robiłem błąd na błędzie, jeśli chodzi o sposób prewencji hipotermii urazowej. W związku z tym jakby to otrzymujesz też, Tomasz, konkretny feedback od naszego kolegi ratownika z wieloletnim doświadczeniem czy z wieloletnim stażem, który jasno sprecyzował konkretne rzeczy, które były nieprawidłowo robione na bazie tego, w czym uczestniczył. Tak więc wydaje mi się, że taka informacja zwrotna no, jest na pewno bardzo cenna. No, zawsze ta informacja zwrotna jest niezbędna. No, wszystko musi się działać w pętli zamkniętej. Wszyscy musimy być w tej samej bajce, jak ja to mówię. I tak samo się działo i zawsze postępowaliśmy, czy staraliśmy się postępować, bo każdy z nas popełnia błędy i my się do tego przyznajemy, wręcz sami wypinamy klatę do tego, co zrobiłem źle, żebyśmy mogli poprawić swój sposób postępowania. Mówię o zespole, w którym mam przyjemność pracować, jeżeli chodzi o zjawisko hipotermii. I to, co jest unikalne, to ta pętla zamknięta i ten element wzajemnego zrozumienia jest niezbędny do przepływu informacji. Kwalifikacja do leczenia pozaustrojowego w hipotermii głębokiej jest, i to wielokrotnie pokazywaliśmy na świecie również, jest bardzo inna w stosunku do ECPR-u w normotermii i nie tylko prehospital musi odrobić lekcję związaną z hipotermią, również tą lekcję związaną z hipotermią musi odrobić element związany z ośrodkami ECMO, ośrodkami związanymi ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi i każdy element, w którym my się nie będziemy wzajemnie uzupełniać, może spowodować krach dla tego poszkodowanego. I tym samym to wzajemne pilnowanie, czy wzajemne uzupełnianie się, to nie jest wchodzenie w kompetencje, tylko to jest po prostu świadomość tego, z czym my mamy do czynienia i na jakim etapie my jesteśmy w stanie wzajemnie się wspomóc, żeby ustalić jakąś drogę postępowania dla tego poszkodowanego. Jeżeli chodzi o hipotermię pourazową, no to ja uważam, że to jest olbrzymi błąd zaniechania ratownictwa i ten element no, musi być naprawiony, no bo dane światowe są nieubłagalne, czy to cywilne, czy wojskowe, jeżeli chodzi o tą jednostkę chorobową. Pan Bartosz napisał taki komentarz, że nic tak nie uczyło jak leżenie w komorze na betonie i czekanie na okrycie. To jest taki bardzo brutalny komentarz, ale jakże prawdziwy.
Pan Wojtek napisał taki komentarz, że szkoda, że odbywało się to tylko w Małopolsce, ponieważ ratownicy w innych województwach mieli problemy z przekazywaniem pacjentów do celowego miejsca, ale tutaj też rola koordynatora, o którym już Tomasz opowiedział. Nie, to nie jest rola koordynatora, bo my na początku, w tym marcu 2013, jak przychodzi ten list, my tworzymy najpierw procedurę taką małymi krokami, step by step, związaną tylko i wyłącznie dla TOPR-u, tak? My przygotowaliśmy wspólnie z Kosińskim w tym marcu 2013 taki skrypt, jak poradzić sobie z pacjentem w hipotermii i jak można tego pacjenta leczyć pozaustrojowo na rzecz ratowników TOPR-u. I jak my to skończyliśmy, to w tym pod koniec marca 2013, to nagle ja puknąłem się w głowę i mówię, no ale kosa, przecież my nie możemy się zamykać tylko i wyłącznie na to, co wy robicie, jeżeli chodzi o TOPR, dlatego że ten problem jest problemem o szerszej skali. On mówi, no dobra, no to jedźmy dalej, nie? I pojechaliśmy na poziomie województwa małopolskiego, ale później znowu, to w bardzo krótkim okresie czasu, znowu powstało to pytanie takie nurtujące, które zawsze warto zadać i zobaczyć, jak wygląda druga strona z odbiorem. No to mówimy, no dobra, no ale przecież to nie kończy się na Małopolsce. I teraz jak to wygląda w Polsce? W Polsce, szanowni państwo, terapia pozaustrojowa, czyli mówimy o ECMO w konfiguracji tętniczo-żylnej, jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mówimy o hipotermii głębokiej. Kwalifikacje powinny zajmować się lokalne ośrodki ECMO. To, że nie można przekazać jakiegoś pacjenta, ten ośrodek powinien wytłumaczyć na podstawie, jak wygląda kryteria odmowy takiego poszkodowanego. W ramach szpitalnego oddziału ratunkowego powinniśmy w przypadku hipotermicznego zatrzymania krążenia oceniać HOPE score i po wyniku takiego pacjenta konsultować z terapią pozaustrojową. Wszystkie możliwości, jeżeli chodzi o wiedzę, jak to robić pozaustrojowo, są dostępne. To jest konsensus autorów, nie ma na to dużej ilości badań, konsensus powiedzmy ekspertów, ale jest to opublikowane i służy pomocą. To, że dyspozytor ma moc i możliwość przeprowadzenia trójpołączeń, powinien być zorientowany, gdzie występują ośrodki leczenia pozaustrojowego, no to ja porównuję to tak, że Państwo posiadacie pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym i konsultujecie go Państwo w ramach hemodynamiki, no to pacjenta z podejrzeniem hipotermii głębokiej powinniście Państwo konsultować w ośrodkach do terapii pozaustrojowej. Jeżeli chodzi o szpitalne oddziały ratunkowe, tu jest trochę bardziej stanowczy etap, dlatego że jest zarządzenie konsultanta krajowego medycyny ratunkowej, które mówi, skierowane do personelu SOR, że każdy pacjent głęboko nieprzytomny, narażony na wychłodzenie, obowiązuje pomiar temperatury głębokiej. Jeżeli jest temperatura poniżej 28 stopni, zaleca się konsultację z oddziałem anestezjologii intensywnej terapii szpitala, który dysponuje terapią pozaustrojową. Najczęściej są to oddziały kardiochirurgii. Tak brzmi oficjalne zalecenie, które zostało wprowadzone w tym kraju. Jak ktoś powie mi, że pomiar temperatury głębokiej jest nieosiągalny w jego szpitalu, to proszę rozwiązać umowę z NFZ-em, bo każdy szpitalny oddział ratunkowy powinien mieć pomiar temperatury głębokiej w swoim arsenale. Czyli tym samym nie ma czegoś takiego, że na moim SOR-ze nie ma pomiaru temperatury głębokiej, bo ten pomiar temperatury głębokiej ma być. Problem z prehospitalem jest niestety z elementami kuriozalnymi, czyli brakiem dobrego pomiaru temperatury tego poszkodowanego i to jest bardzo utrudnione, ale trzeba pamiętać o tym, że czasami przekroczenie bramy SOR-u powoduje, że zespoły ratownictwa medycznego kończą swoją funkcję i wchodzą tak zwane zespoły transportowe i to może wydłużyć
Mamy jakieś drobne, drodzy Państwo, zakłócenia w przesyle sygnału internetowego. Mam nadzieję, że Tomasz za chwilkę do nas dołączy i będziemy mogli dalej kontynuować rozmowę. Drodzy Państwo, jaki jest plan? Za chwilkę Tomasz chciałby poznać Państwa z najnowszymi doniesieniami, co nowego w hipotermii. Tutaj już było troszeczkę o sprzęcie, tutaj już było troszeczkę o doniesieniach, o których już wspomniał, ale z pewnością będziemy chcieli w kilku dodatkowych minutach o tym opowiedzieć, a później część Q&A, która jest dzisiaj dla Państwa w dużej części, więc już, drodzy Państwo, przygotowujcie swoje pytania, swoje komentarze, już są w tym momencie zadawane, ale pytania takie, które będziecie chcieli zadać Tomaszowi, to bardzo proszę. Tomasz, jesteś już z nami, rozumiem, tak? Potwierdzam. Coś tam nam zawiesiło. Skończyłeś na wątku tego, że zespoły ratownictwa medycznego przekazują pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego, kończy się tam ich postępowanie i zespoły transportowe przejmują dalej pałeczkę. Znaczy, jeżeli mówimy o kontynuacji jakąś, że tego pacjenta gdzieś dalej trzeba przetransportować, na przykład do terapii pozaustrojowej, no to znacznie powoduje wydłużenie tego czasu, szczególnie tak istotnego, jeżeli chodzi o hipotermiczne zatrzymanie krążenia. Jak my to organizowaliśmy w roku 2013, to niektórym osobom, jak tak wysłuchiwaliśmy tego elementu, że my nagle mówimy, że słuchajcie, tu jest taka grupa osób, którym będziemy podłączać do krążenia pozaustrojowego, że świat mówi, że to się udaje, że są dobre wyniki leczenia nawet w hipotermicznym zatrzymaniu krążenia, to wiele osób mówiło, ale przecież to się nie uda. To przecież my na co dzień w zabiegach kardiochirurgii czy neurochirurgii obniżamy tą temperaturę ciała. I to nie ma takiej protekcji, to w ogóle zapomnijcie o tym, że wy będziecie z drugiego końca, nie wiem, województwa termosili ludzi na mechanicznej kompresji, czy w ogóle w trakcie zatrzymania krążenia że ta protekcja będzie mózgowia tak duża, że to się wydarzy. No i proszę Państwa, to się wydarza. No to hipotermia, to co mówiłem, to jest nieobliczalna choroba. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, siedząc w tej jednostce chorobowej 10 lat, dzień w dzień. Im więcej o tym wszystkim się dowiaduję, tym więcej tego nie jestem w stanie zrozumieć, co tu się wyrabia. No i trzeba mieć olbrzymią dozę takiego spokoju, wyważenia, elementu tego, że rzeczywiście czy nie ma szansy na uratowanie tego poszkodowanego, bo my w toku takiej pracy zespołowej zadawaliśmy sobie kolejne pytania. Znaczy te pytania czasami były niewygodne, czasami doprowadzały do różnych zdań w naszym zespole. No i jednym z tych pytań było, no dobra, to co z pacjentami, którzy mają unwitnessed cardiac arrest, czyli niezauważone zatrzymanie krążenia. Przyjeżdżasz, zostaje zatrzymanego krążeniowo pacjenta, no i co z tym fantem począć? I masz podejrzenie, że masz pacjenta w hipotermii głębokiej, czyli nie, że wcześniej zatrzymał się, a wtórnie się do tego wychłodził, tylko wszystko z danych wywiadu i to jest unikalna możliwość prehospitalu, żeby łączyć te klocki właśnie, żeby już na mózgowiu przepływały te informacje, co jesteśmy w stanie ustalić, żeby łączyć puzzle, że nagle może jednak on zdążył się wychłodzić, a wtórnie do tego zatrzymać. No i okazuje się, że wspólnie z Pawłem Podsiadło i wieloma innymi osobami również ze świata dajemy taką ideę, słuchajcie, mamy taki zamysł, co zrobić z tym niezauważonym zatrzymaniem krążenia. No i część kolegów z Europy mówi, dobra, wchodzimy w ten wózek, zobaczymy, jak ci pacjenci rokują. I po zebraniu tam 218 pacjentów z niezauważonym zatrzymaniem krążenia z podejrzeniem hipotermii głębokiej, okazuje się, że 27,5% przeżywa. I ja mówię, Paweł, to jest błąd, popieprzyliśmy statystykę, to się nie, jak 27,5% przeżywa niezauważone zatrzymanie krążenia. No jakbyśmy tego nie liczyli, tak wychodziło. No i
z tych, co przeżyli, większość jest z dobrym outcome'iem mózgowym, czyli jest w CPC 1 lub 2. Idziemy dalej. Ci, co przeżyli, 48% startuje z asystoli. Czyli my zrobimy znowu ta hipotermia to jest takie coś w moim życiu, że odkrywamy coś i nagle te źrenice się coraz bardziej poszerzają, bo jest to, te informacje są coraz bardziej nie do wiary, tak? Czyli 48% zaczyna z asystoli, czyli nie dość, że zaczynasz z asystoli, masz niezauważone zatrzymanie krążenia, no ale jak dobrze to wszystko połączysz, skumasz i poleczysz tego pacjenta pozaustrojowo, to może się okazać, że ten pacjent będzie bardzo dobrze rokował mózgowo swój outcome. No i to zmieniło również światową medycynę, bo tak górnolotnie może to zabrzmi, no ale powiedzmy daje pewien również wydźwięk światowy, bo to, co udało się wszystko zrobić w ramach polskiego ratownictwa i to jest olbrzymi również sukces państwa, również szpitalnych oddziałów ratunkowych, terapii pozaustrojowej, odbiło się również szerokim echem w dokumentacji czy w magazynach związanych z ratownictwem i z medycyną na świecie i tak było między innymi właśnie z Unwitnessed Cardiac Arrest, a więc olbrzymia rozwaga na temat niezauważonego zatrzymania krążenia i tylko dobrze zebrany wywiad daje nam podstawy do tego, żeby próbować sobie z tym tematem poradzić. No, kolejnym takim etapem, który nieodłącznie wiąże się z tym wszystkim, to jest taki kolega, który się nazywa Matthew Pasquier. Matthew Pasquier jest lekarzem medycyny ratunkowej z Lozanny i my spotykamy się chyba w roku 2015 albo 2016 na jednym z takich zjazdów, na którym mnie zaprasza profesor Wolpott. I profesor Wolpott był prekursorem leczenia pozaustrojowego, między innymi publikował się w New England Journal of Medicine, jeżeli chodzi o hipotermiczne zatrzymanie krążenia. I ja mam taką unikalną możliwość, że my spotykamy się w tej Szwajcarii i to samo, co było z Kosińskim. Ja po zamienieniu 2 zdań z Pasquierem ja wiedziałem, że to jest zawodnik, z którym ja się dogadam i po prostu wchodzimy w ten temat z marszu w ogóle i no, swoich nie zostawiamy. Mówiąc krótko, idziemy w tango jak tralala i w ogóle będzie tylko fajnie, tak? To ja wiedziałem, że jest potencjał niesamowity tego, co my gadamy, jak my wymieniamy spostrzeżenia. No i tak w ten oto sposób z Pasquierem się kumplujemy od tego pierwszego zjazdu, na którym byłem w Szwajcarii, do dnia dzisiejszego i to są fajne również przemyślenia i później bardzo dużo tych inicjatyw, które robiliśmy wspólnie, gdzieś tam się pokazywały, czyli między innymi to, że my zadaliśmy sobie takie proste pytanie, dlaczego wszyscy mówią o tym, że hipotermiczne zatrzymanie krążenia rozpoczyna się od migotania komór i czy to w ogóle jest prawda, nie? No i dlaczego w ogóle ktoś o tym mówi? No i po przewartowaniu, bo to wszystko, to nie jest tak, że my sobie rzucamy pomysł i na tym się kończy, tylko to jest okupione później olbrzymią ilością nocy, które my wertujemy PubMed i sprawdzamy, co na to świat pisze. I później mówimy, dobra, no to bądźmy pogromcą mitów, nie? To jedziemy. Jak możemy to zrobić, żeby powiedzieć, że to jest tak albo tak, nie? No tak. I wtedy na przykład z Pasquierem udaje się zrobić tak zwaną pracę z rescue collapse, czyli zatrzymania krążenia przy służbach ratunkowych. To rokowanie jest olbrzymie dobre, pod warunkiem, że dobrze pokierujesz tą akcją ratunkową. To, że 1/3 zatrzymuje się w asystoli tych poszkodowanych, to, że to są zatrzymania głównie poniżej 28 stopni Celsjusza, te, które rokują, to, że ta asystolia tak samo reaguje, czy tak samo rokuje jak migotanie komór, nie ma to znaczenia.
No i tak z Postgirem udaje się ten element w wielu takich rzeczach, no bo taką rzeczą również no był dość dobrym przypadkiem był Hope Score, bo kiedyś dość mocno zabalowaliśmy i to trzeba powiedzieć wprost i wydawało się, że tego wieczoru mówimy, dobra, nie ma takiego narzędzia, które przybliżałoby świat tej właśnie medycyny pozaustrojowej do tego świata medycyny ratunkowej czy emergency department i tym samym stwórzmy takie narzędzie, które da możliwości tej kwalifikacji czy przybliżenia tego świata. I wydawało nam się, że po prostu jakbyśmy odkrywali księżyc, no jakbyśmy stąpali pierwszy raz po jakiejś planecie i to dla nas wow, byliśmy super z siebie zadowoleni. Dzień później no mieliśmy kaca giganta, no to trzeba to tak nazwać. I już to wrażenie było, że ciężko to nam się stąpa tu po ziemi, a co dopiero po tym księżycu, który tam byliśmy dzień wcześniej. I tak naprawdę sobie tam wymyśliliśmy, ale od słowa do słowa, trochę zapisków na jakiejś serwetce, może to nie brzmi profesjonalnie, ale otworzył się kanał w głowie, który mówi ok, to rozmawialiśmy na temat kalkulatora ryzyka powodzenia terapii pozaustrojowej. No i tak narodziła się idea Hope Score'u. Później olbrzymia praca nad to, żeby opracować ten kalkulator ryzyka, obudować to merytorycznie, bo my rozmawiamy o bardzo poważnej rzeczy. Później walidacja tej skali i ta skala staje się oficjalną skalą Europejskiej Rady Resuscytacji, jeżeli chodzi o kwalifikację do terapii pozaustrojowej. Ona jest nieużyteczna w fazie przedszpitalnej, bo po pierwsze nie mamy pomiaru potasu, a po drugie nie mamy pomiaru temperatury głębokiej. Czyli my wracamy do tego fundamentu, jakim jest wywiad, jakim jest element, żeby te wszystkie klocki nam się kleiły i że rzeczywiście w tym momencie, jeżeli mamy do czynienia z zatrzymaniem krążenia, że to zostało doprowadzone w wyniku hipotermii głębokiej. Piszecie Państwo już pierwsze pytania, komentarze, one się pojawiają i to bardzo cieszy. Lukas Felczer, Marcin Wojcieszak, nasz partner, współorganizator dzisiejszego wydarzenia, osoba, która spędza mnóstwo czasu na czytanie EBM-u. Naprawdę, wierzcie mi Państwo, on robi to bardzo regularnie i bardzo wiele informacji przerzuca. I Marcin napisał taki komentarz, to nie tylko wiedza, procedury i szkolenia. Nasz spis artefaktów w karetce czy na SOR-ze powiększy się o narzędzia do walki z hipotermią. Te polskie doświadczenia są inspiracją dla innych krajów i to, Marcin, tutaj podziękowanie w Twoim kierunku, Tomasz, kieruje na Twoje ręce do całego zespołu. I myślę, że to jest dobry teraz na to czas, żebyśmy kilka slajdów pokazali naszym widzom, naszym słuchaczom o hipotermii conowego, bo sam mówi, że ten temat jest tak szeroki, tak głęboki, tak wielowątkowy, że nie da się nawet w przeciągu kilku godzin opowiedzieć o tych najważniejszych rzeczach, więc myślę, że to jest taki moment, kiedy możemy te prezentacje dla Państwa udostępnić. Co Ty na to, Tomasz? No okej, możemy pojechać. No to okej, dobrze, to powiedz mi, nawiguj mnie od którego slajdu. Drodzy Państwo, to nie będzie akademicki wykład. Tomasz chciałby zwrócić Państwa uwagę na kilka ciekawych rzeczy. No to jedziemy dalej. No to jedziemy dalej, no to super i powiedz tam, gdzie byśmy, to chyba od trzeciego żeśmy chcieli. Znaczy, możemy wrócić tam, to jest taka skala VPU, którą każdy Państwo znacie, koledzy nanieśli na to na skalę, jeżeli chodzi o skalę szwajcarską hipotermii, mówi o tym, że ryzyko wzrasta hipotermicznego zatrzymania krążenia w ramach tego pogarszającego się stadium przytomności, ale trzeba pamiętać, że te wyniki, które są jeszcze nieopublikowane w tym momencie, mówią o tym, że nie ma jasnego elementu, że stan przytomności może być triggerem zatrzymania krążenia, czy że jest elementem, który jest istotny statystycznie, więc proszę uważać na pacjentów nawet wydających się nam całkiem nieźli, czyli w skali powiedzmy AVPU na V, bo tacy pacjenci również mogą doznawać zatrzymania krążenia i hipotermicznego zatrzymania krążenia, czyli mówimy, o całkiem niezły pacjent, ma Glasgow tam 13,
Proszę się tym nie sugerować i to może być ten element, który ten pacjent dozna zatrzymania krążenia w przebiegu hipotermii. Te wyniki są w chwili obecnej w trakcie tam próby publikacji w jednym z magazynów medycyny ratunkowej, jeżeli chodzi o predyktory zatrzymania, hipotermicznego zatrzymania krążenia. To jedźmy dalej. No to jest coś, co chciałbym Państwu pokazać. To są drżenia mięśniowe, iatrogenne po operacji. Ja zrobiłem tą fotografię. Proszę zwrócić uwagę, tu mamy unikalną możliwość, że my mamy tą czerwoną linię, to jest krwawy pomiar ciśnienia stętnicy promieniowej. Wiemy, że funkcje układu krążenia u tego pacjenta są zachowane, ale no w prehospitalu ten element krwawego pomiaru ciśnienia możliwy do uzyskania w ramach lotniczego pogotowia ratunkowego, no ale też my, jeżeli chodzi o HEMS, też rzadko z tego korzystamy. Bardziej jest to domena transportów międzyszpitalnych i ten krwawy pomiar ciśnienia, no wyobraźmy sobie, że nie mamy czerwonej linii, no i znowu ten element tego, żeby to pomylić z migotaniem komór, no to nie trzeba być odkrywcą, a więc leczenie monitora nie jest dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o pacjenta, a hipotermicznego pacjenta to już w ogóle. Ja bagatelizowałem ten temat, jak można mieć problemy z funkcjami, czynnościami życiowymi u pacjenta w hipotermii. Jak czytałem, to stwierdziłem, że to są, no to jest taka nadwyraz. Ktoś to na to położył jakiś tam karp i nie za bardzo chyba wie, o czym pisze. I później jak zacząłem dotykać tych pacjentów i mając ciepłe pomieszczenie izby przyjęć szpitala, w którym pracowałem, w którym była terapia pozaustrojowa, czyli miałem unikalną możliwość leczenia tych pacjentów w hipotermii głębokiej, ale też miałem unikalną możliwość, że miałem dużo aparatury wokół, czyli miałem między innymi ultrasonograf. No, musiałem się pobić w pierś i powiedzieć, o kurde, to nie jest takie łatwe. I ten element związany z tym, no z tym próbą poszukiwania funkcji życiowych jest naprawdę bardzo utrudniony. I teraz my popełniliśmy też taką pracę, w której porównaliśmy poprzez maczowanie również par, nie będziemy się wdawać w statystykę, pacjentów, którzy doznali rescue collapse, czyli zatrzymania krążenia, i ci, którzy nie doznali zatrzymania krążenia. I oni byli konfrontowani między sobą. Okazuje się, że wystąpienie zatrzymania krążenia zwiększa śmiertelność, pomimo tego, że leczysz ich prawidłowo, dwukrotnie, czyli bardzo. Czyli tym samym ten element części zatrzymań hipotermicznych krążenia możemy też wziąć na swoją klatę, czyli ten element związany z iatrogennością naszego postępowania. Bo nie zawsze ten pacjent, który przyjedzie brudny, czasami trudny, czasami z żyjącymi owadami czy innymi zwierzętami wokół siebie, musi trafić na dekontaminację, bo najpierw wypadałoby go zbadać i zobaczyć, czym to się je, bo może jest on w hipotermii głębokiej i nie do końca mu ta dekontaminacja w chwili obecnej jest potrzebna. Do tego, że te funkcje życiowe oceniamy do 60 sekund i rzeczywiście musimy skupić swoje siły i środki do tego, żeby to zrobić bardzo rozważnie, bo wystąpienie iatrogennego czy elementu epizodu, czasami nie mamy na to wpływu, nie możemy sobie tego brać do głowy, że to tylko przez nas. Zatrzymanie krążenia zwiększa śmiertelność dwukrotnie. I ten obrazek pokazuje, że drżenia mięśniowe czasami potrafią spłatać niezłe figle, jeżeli chodzi o elementy monitorowania. To jedźmy dalej. To jest taki prezent, który dostałem w dniu dzisiejszym. Jak to zobaczyłem, to myślę, kurde, ale ktoś fajnie opakował ten prezent, ale jak ja to naciąłem, to zobaczyłem folię NRC. A więc ten slajd wiąże się z tym, że osoby przyjeżdżające na kurs mówiły, dobra, pokazujecie coś fajnego, pokazujecie
Materiały termoizolacyjne, bo my tam skupiliśmy większość materiałów termoizolacyjnych dostępnych w Europie na pewno, może na świecie to jest zbyt górnolotne, ale w Europie. I pokazywaliśmy różnego rodzaju zastosowania, problemy z tym związane, które my widzieliśmy. I ta folia NRC jako pojedyncza warstwa nie jest zbyt szczęśliwym rozwiązaniem. Podobnie jak tu butelka wina otoczona pojedynczą warstwą folii NRC, tak samo ten poszkodowany, to nie jest materiał dobry termoizolacyjnie, jeżeli mówimy o pojedynczej warstwie. No i osoby, które były na tym kursie, zaczęły nam zwracać uwagę, mówiąc: ej ty, fajnie, pokazujecie nam tu fajne materiały termoizolacyjne, ale ja wracam do swojego domostwa, wracam do swojego zespołu ratownictwa medycznego i ja jeszcze mam takie koce wełniane i one są wycofywane przez sanepid, bo one nie spełniają roli. No i ja wtedy mówię: no to dobra, to co ty masz do dyspozycji? A on mówi do mnie, ona, no folię NRC 2, czy tam 3. Ja mówię: no ale to się nie da, to się nie uda. No i wtedy zapaliła się taka lampka, spróbujmy to zmienić. I dzięki współpracy w Ministerstwie Zdrowia udaje się wprowadzić taki zapis do katalogu NFZ-u, że w każdej polskiej karetce ma być piwór bakteriostatyczny. Później na nieszczęście dochodzi też taki zapis, na którym my już nie mamy wpływu, że ma być również kod bakteriostatyczny. No i tak to wygląda do dnia dzisiejszego. I ja zawsze ten element termoizolacji mi leżał bardzo mocno na duszy i wspólnie z zespołem dążyliśmy do dwóch rzeczy. Pierwszą rzecz, którą doznaliśmy olbrzymiej porażki, to jest produkcja czy prototypowanie materiału jednorazowego, który miałby unikalną możliwość zastosowania w prehospitalu. Wiemy, jak to ma wyglądać, wiemy, z czego ma być zrobione, wiemy, jakie mamy spełniać funkcje i mamy olbrzymie problemy, żeby znaleźć partnera do tego, żeby to coś stworzyć i to coś wyprodukować. I no już próbowałem naprawdę dziesiątków spotkań, które kończyły się czasami krótkimi gadkami: nie jesteśmy zainteresowani, a czasami olbrzymimi elementami wejścia w projekt, spotkania z zarządami, dyskusjami, dlaczego tak, a nie inaczej, kim my jesteśmy. No, olbrzymia ilość czasu, którą my poświęcaliśmy, telefonów, i nagle jest odpowiedź: za kilka miesięcy nie wchodzimy. No i jest problem z tym, żeby znaleźć partnera do zrobienia jednorazówki i dalej byśmy poszli. No i taki idealny materiał termoizolacyjny to wiadomo, minimum 3 warstw, idealnie jeszcze jest tam aktywne źródło ciepła, dobrze jak coś chroni przed kondukcją, która jest takim, jak to ktoś nazwał ładnie, grzechem ratownictwa, czyli kondukcja i konwekcja, czyli przeleganie i to też omywanie. Bo powiedzmy parowanie i promieniowanie to jest mniejszy kłopot prehospitalu. I tak oto, i teraz będzie lokowanie produktu, to przyznaję się od razu wprost, mówię, ale też chcę pokazać to, co udaje się zrobić, tak byśmy pojechali dalej. Wedle życzenia, proszę uprzejmie. I tak powstaje Hopeback, który nawiązuje do Hope Therma, nawiązuje w ogóle do takiej nadziei, którą zawsze przyświeca temu, co robimy. I udaje się nawiązać współpracę z firmą Aura i bardzo dziękuję za ten element takiego partnerskiego podejścia i elementu tego, że takim olbrzymim ogniwem jest Łukasz Migiel, jest Sylwek Kosiński i na początku rozpoczynamy taką burzę mózgów. Cóż takiego by nam się przydało, pojechalibyśmy dalej, co by nam się przydało w tym prehospitalu, żebyśmy mogli. Następny, Jacek. Co by nam się przydało? I okazuje się, że każdy z nas mówi: przydałoby nam się coś,
na czym moglibyśmy zapakować klienta, pacjenta, wynieść go z domu, wynieść go z autostrady i żeby on był stermoizolowany. Ja jeszcze miałem życzenie, żeby to było bez zamków, bez rzepów, no bo uważam, że to jest zmora ratownictwa, zamek i rzep, bo to wcześniej czy później to traci swoją jakość. I tym samym to była fajna droga testów, okupiona też dużą ilością spotkań, gadki. To jest stałe łącze z Miglem i z Kosińskim. Tak naprawdę nadawaliśmy i odmienialiśmy nie tylko słowo hipotermia, ale tym razem płachtośpiwór przez wszystko, co było możliwe, później testów terenowych. No i tak powstał produkt, który nazywaliśmy Hopeback. Od tak naprawdę poszukiwania materiału bakteriostycznego, systemu nośnego, odpowiedniego ułożenia tego systemu nośnego, żeby to dobrze grało, żeby nie było możliwości potykania się, i tu wielkie ukłony również w kierunku personelu ratownika czwartego, którzy byli nieodłącznym elementem pomocy i wsparcia w działalności tworzenia tego wszystkiego i którzy również znoszą moją obecność na bazie w trakcie dyżurów, w którym jak nie latamy, to po prostu rozmawiamy i testujemy jakieś rozwiązania i robimy burzę mózgów, jakby to mogło wyglądać, co im przeszkadza, co jest fajnego, co zasługuje na pójście dalej, a co jest w ogóle do odrzucenia, i tu jest olbrzymie wsparcie całej załogi ratownika czwartego, nie tylko medycznej, ale również związanym z elementami pilotażu, a to co fajnego jeszcze i unikalnego, to posiadamy również w ramach tej bazy jednego pana pilota, Jarosława, który jest również ratownikiem medycznym. I to jest fajne, bo no, czasami przylatujemy na miejsce zdarzenia i jesteśmy w 3 medyków tu i teraz. Tak. I to jest fajne i unikalne. Ja tylko pozwolę sobie, drodzy Państwo, dodać, tak wtrącę, że pana Jarosława miałem okazję poznać i potwierdzam, że pan Jarosław jest przede wszystkim najpierw medykiem, a pewnie dopiero później kapitanem ECK, ale jeśli pozwolisz, to w ramach ukłonu do bazu Chems Katowice, tu jest podpis, tutaj wspaniali koledzy, między innymi Marcin Górecki narysował ECK, tak więc w ramach lokowania produktu pozdrawiamy bazę Chems z Katowic. No, Marcin Górecki miał niesamowity wpływ w dziedzinie termoizolacji. To jest człowiek, który ma bardzo dużo dobrych przemyśleń, które chcemy również wykorzystać w tym materiale jednorazowym. Miejmy nadzieję, że nam się to uda zrobić do tego, żeby uzupełnić termoizolacyjność dostępną na rynku również o polskie rozwiązania, chociaż na razie ten element jednorazówki idzie powoli, idzie strasznie tak spokojnie i no mam nadzieję, że nagle wypalimy z taką torpedą związaną, że mamy również jednorazówkę. Wracając do Hopebacka, stwierdziliśmy, że ten system musi być symetryczny, czyli na miejscu zdarzenia nie możesz się zastanawiać, czy on będzie w tą stronę, w tamtą, no masz pakować poszkodowanego. Dla mnie zawsze problemem na wszystkich rodzajach szkoleń, działalności w trakcie dyżuru była termoizolacja nóg i jakbym tego nie robił, to zawsze ten luft tam zostaje i stwierdziłem, że musimy stworzyć takie coś, co będzie w miarę proste do zastosowania, a zarazem miało możliwość termoizolacyjności z zastrzeżeniem, że to musi być również kaptur na głowę. I tu się spisała się firma Aura, która proponuje pewne rozwiązanie skrzydeł, mocowania tych skrzydeł taśm, które są w wewnętrznej strukturze, żeby one się nie plątały
bo też z tym mamy problem, jeżeli chodzi o systemy w fazie przedszpitalnej. No i tak oto powstał Hołbek. No i znowu niestety może będę, ktoś powie, że znowu narzeka, ale znowu może się skończyć tym, że podobnie jak z termometrem, że zrobimy coś, co wydaje nam się, że jest ok, że to jest fajne dla prehospitalu, że robią to ludzie, którzy na co dzień dotykają tych pacjentów, że są bandą praktyków, nie tylko teoretyków z biurka i piszą wytyczne i nic więcej. No ale może się skończyć tym, że ten Hołbek stanie się produktem niszowym. My próbujemy temu przeciwdziałać. W mojej głowie rodzi się idea, że jeżeli próbujemy zainteresować jedną z fundacji w Polsce tym, żeby wyposażyć w materiał termoizolacyjny wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w kraju oraz wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe, to mówimy o granicach 2000 sztuk, to rodzi się idea, czy polskie społeczeństwo jest na tyle dobrze nacechowane tym, że jeżeli nie uda nam się zainteresować decydentów tym, że materiał termoizolacyjny taki powinien się znaleźć w polskim ratownictwie, to czy my jesteśmy w stanie zrobić zbiórkę społeczną? Ja tego jeszcze nie wiem. Ja widzę w tym ideę tego, żeby któregoś dnia powiedzieć, nie, że zarobiłem jakieś pieniądze, bo to ja to, co mówiłem na początku tej rozmowy, my mamy ograniczony czas w naszym życiu. Dla mnie ważniejszy jest element, polska lokomotywa zwaną hipotermia pokazuje światu, że dzięki pracy bardzo dużej ilości osób zainteresowanych tematem jesteśmy w stanie ujednolicić i dobrze wyposażyć zespoły ratownictwa medycznego w 38-milionowym kraju. Koszt takiego projektu uważam, że nie jest zatrważający, bo to jest w granicach, myślę, 3 milionów, 3,5 miliona złotych, żeby wyposażyć wszystkie karetki i wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe w kraju. I tym samym no może uda się przekonać społeczeństwo do tego, czym jest hipotermia pourazowa, ale też z tyłu głowy mam to, że Tomek, może to się nie udać, bo czasami mamy problemy z tym, żeby przekonać osoby, które siedzą w temacie ratownictwa medycznego, czym jest hipotermia pourazowa i że to nie jest wymyślanie, a co dopiero przekonać takiego tytułowego Kowalskiego do tego, że jeżeli wracasz do domu po pracy i będziesz miał uraz wielonarządowy na drodze i będzie ci zimno i będziesz miał hipotermię pourazową, to twoje szanse przeżycia drastycznie spadają. I nie wiem, czy uda się zebrać 3 miliony złotych. Na pewno ja się z wami tym podzielę, że takie coś ewentualnie odpalamy, jeżeli nie uda się wdrożyć tego elementu związanym z termoizolacyjnością, taką i ochroną pacjentów, również hipotermii pourazowej. I jedźmy dalej. No to jest tam kolejny slajd, jeszcze idziemy dalej. No to jest termometr, który też stworzyliśmy i który jest na rynku. Też fajnie byłoby wyposażyć zespoł ratownictwa medycznego. Ktoś może powiedzieć, że to jest rzadkie. No tak, ale z drugiej strony może warto mieć w zakresie temperatur, ma możliwość mierzenia z różnych miejsc. No nie będę zachwalał, ale no znowu wiąże się z tym, że w sprawie termometru rozmawialiśmy z najważniejszymi decydentami tego kraju. No i to niestety nie spotkało się z jakimś elementem optymizmu. Dobra, jedziemy dalej.
To jest coś, co powstało w elemencie, jak poradzić sobie z pomiarem temperatury głębokiej z przełyku. To była niesamowicie fajna przygoda w moim życiu medycznym. 2 lata ciężkiej pracy, olbrzymia ilość poprawek, bardzo mojej opinii dobry materiał, który się ukazał w New England Journal of Medicine dzięki współpracy właśnie z Pasquierem, Palem, Kosińskim, Podsiadło, Douglasem Brownem i moją osobą, w której proponujemy wartość edukacyjną. To jest również film, który temu towarzyszy, jak sobie poradzić z pomiarem temperatury z przełyku. Jest ogólnodostępny na stronie NAME-u i za darmo tam trzeba się go zarejestrować i można zobaczyć krok po kroku, jak się do tego zabrać i jak to zrobić. To jedziemy dalej. To możemy ominąć. Podaj mi, który był następny, ja go szybciutko tutaj przerzucę, ewentualnie powiedz mi, kiedy mam się... O, tu chyba chodziło o ten slajd, na którym tobie zależało. Drodzy Państwo, ja go powiększę. Teraz informacja dla naszych słuchaczy, którzy są z nami na Spotify, którzy będą mogli usłyszeć naszą audycję. Komentarze z linkami, te materiały będą u nas dostępne w ramach postu. Zachęcamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku. No to jest wszystko, co różni tego pacjenta hipotermicznego od elementu kwalifikacji do terapii pozaustrojowej, bo asystolia proszę sobie nie wmówić, że asystolia jest jakimkolwiek przeciwwskazaniem. My już o tym rozmawialiśmy, że 1/3 pacjentów zatrzymuje się w asystolii, tak samo reagują jak pacjenci w migotaniu komór. Połowa z zatrzymanych hipotermicznym niezauważonym zatrzymaniem krążenia startowała z asystolii, a mimo to przeżywają. Unwitnessed cardiac arrest. Mówiliśmy o tym, że 27,5% przeżywa, z czego większość z dobrym outcome'em mózgowym. Długi czas zatrzymania krążenia. To jest o zgrozo. Czasami te czasy są ogromne. Najdłuższy czas zatrzymania krążenia, w którym pracowała olbrzymia liczba osób tu w fazie przedszpitalnej. Jak to wszystko sumujemy, to jest ogrom osób. Tysiące telefonów, ratowania Kaśki z wypadku lawinowego. To jest 5 godzin 45 minut w fazie przedszpitalnej, jeszcze godzinę w ramach szpitala. I to 5 godzin 45 minut to mówimy o ewakuacji z lawiniska aż po krakowski szpital specjalistyczny. Czyli ten czas zatrzymania krążenia oczywiście działa na niekorzyść, no ale można się spodziewać, że pacjenci przeżywają po długich zatrzymaniach krążenia. To, że kiedyś znowu w Cermacie bardzo dużo tych przypowieści również wiąże się ze Szwajcarią, gdzie mieszka Pasquier i gdzieś tam te wszystkie również idee, jak się odwiedzamy, to tylko w sumie o tym gadamy. To jest ETCO2. Ja zadałem takie pytanie kiedyś, w sumie to z tym są związane dwie przygody. Kiedyś zadałem pytanie, przeczytałem, że wytyczne WMS-u mówią o tym, żeby wentylować pacjentów względem ETCO2 i dążyć do normo ETCO2. I ja to przeczytałem i znowu jest taki przekór się narodził. No jak oni chcą dojść do normy ETCO2 w hipotermii głębokiej, jak ja większość tych pacjentów, których oceniałem czy dotykałem, mieli skrajnie niskie ETCO2. No i zadaję to pytanie Kosińskiemu, mówię: Kosa, co tu jest grane? No i od słowa do słowa, znowu pogromcy mitów, odrabiamy lekcję, jak wygląda fundament i później konfrontujemy ETCO2 z PaCO2. I okazuje się, że jest olbrzymia dysproporcja pomiędzy tymi pomiarami. Oczywiście PaCO2 mierzone w tak zwanym protokole alfa-sztat, czyli próbka jest podgrzewana do 37 stopni. Czyli tak standardowa gazometria, która jest wykonywana. I okazuje się, że w hipotermii głębokiej polski zespół wykazuje olbrzymią dysproporcję pomiędzy ETCO2 a PaCO2.
Czyli jeżeli Państwo w ramach swoich szpitalnych oddziałów ratunkowych, jeżeli pacjent jest głęboko nieprzytomny i rysuje Wam się ETCO2 kilkanaście, a przychodzi wydruk z gazometru, w którym jest duża dysproporcja między ETCO2 a PaCO2, zawsze z tyłu głowy proszę mieć to, że pacjent może być w hipotermii głębokiej. I długo nie trzeba było czekać, bo to spostrzeżenie między innymi raz użyłem w Chemsie, bo polecieliśmy na transport, w którym był uraz czaszkowo-mózgowy no i widzę ETCO2 kilkanaście, patrzę na gazometrię, która była dostępna, no tam jest dość dobrze z tymi dwutlenkami, to zadaję pytanie, o co tu chodzi? Bo tych przyczyn oczywiście rozjazdu to nie tylko hipotermia głęboka. No i pytam się tego doktora, a jak doszło do tego urazu? No wypadł z okna. A ile on leżał na zewnątrz? No i zaczęło się takie niewygodne pytanie, okazuje się, że dość długo. Ja mówię, podajcie to pomiar temperatury głębokiej. Okazuje się, że nagle jest 27. No i zaczynają się takie elementy, że no, masz po prostu świadomość, że masz do czynienia również z drugą chorobą, a więc no, należy na to mocno uważać. A jeżeli chodzi o zatrzymanie krążenia, to zadałem kiedyś paskierowi takie pytanie, słuchaj, co byś zrobił, jakbyś miał hipotermiczne zatrzymanie krążenia ETCO2 poniżej 10, czyli tam 7, 6. Co próbujesz z tym zrobić? Uważasz, że to już koniec tej resuscytacji, czy co z tym zrobić? To świadczy o jakimkolwiek jakości resuscytacji. I w związku z tym, że jestem w gorącej wodzie kąpany, ja mówię, to zróbmy tak, że ja mam, bo spisywałem te ETCO2 wspólnie z zespołem głównie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego i tu olbrzymie podziękowanie dla całego personelu, który włożył niesamowicie dużą pracę w to, żeby w Polsce hipotermia była w tym miejscu, co jest. I to jest niesamowicie duży sztab ludzi, którzy uwierzyli, że ten projekt może mieć rację bytu i że można przełamywać bariery. Że to ETCO2 skonfrontujemy w hipotermicznym zatrzymaniu krążenia. A Paskier mówi, no ale dobra, no to nie mamy grupy porównawczej, no bo ty chcesz tylko pokazać, że tacy pacjenci przeżywają, no i co dalej? No i nawiązujemy współpracę z kolegami z Francji i konfrontujemy to z normotermicznym zatrzymaniem krążenia też leczonym ECLS-em. I okazuje się, że w hipotermicznym zatrzymaniu krążenia ETCO2 w żadnym elemencie nie jest wymiernikiem dobrze prowadzonej akcji resuscytacyjnej. Może być skrajnie niskie. I przeżywają osoby również ze skrajnie niskim ETCO2. A więc to jest taki kamyczek pod kątem ETCO2. Rozszerzone źrenice to nie jest żadna ocena pacjenta w hipotermii, to może wystąpić. I również pacjenci, którzy byliby normalnie dyskwalifikowani ze względu na swój wiek od terapii pozaustrojowej, mogą być leczeni w elemencie terapii pozaustrojowej, a więc najstarszy pacjent z literatury, której ja znam, to 96 lat. W każdym razie mocno zaawansowany pacjent, który doznał hipotermicznego zatrzymania krążenia i można go prawidłowo leczyć. A więc ten element związany z tym ETCO2, to proszę na to zwrócić szczególną uwagę, bo to jest dostępne w hospitalu, to może nas w pewnym stopniu nakierować nad tym, że mamy do czynienia z hipotermicznym zatrzymaniem krążenia, jeżeli jest skrajnie niskie i nie kończmy tej resuscytacji. No i w sumie poczekajmy może na jakieś pytania, bo ja o tym moglibyśmy gadać do rana i ja bym powiedział, dobra, teraz myjemy zęby i możemy jechać na drugą część tego wszystkiego, co jest związane z hipotermią, bo po prostu ja tym żyję na co dzień, oprócz pracy zawodowej i życia rodzinnego. Więc...
Ja muszę tobie, Tomasz, powiedzieć, że tak naprawdę to mógłbym dzisiaj mieć wolne, bo tak naprawdę się nie napracowałem dzisiaj, bo praktycznie cały czas opowiadasz, robisz to w sposób bardzo ciekawy i z pewnością moja obecność dzisiaj tutaj w ogóle nie jest potrzebna, ale obiecaliśmy naszym widzom i słuchaczom część Q&A, do którego w tym momencie chciałbym was wszystkich, drodzy Państwo, zaprosić. Zacznę od jednego pytania, które pojawiło się chwilę temu w sprawie Akademii Hipotermii, ale gdzie ja muszę to znaleźć? Ja to znajdę, bo autorami tego pytania jest Studenckie Koło Naukowe Medycyny Górskiej i Ekstremalnej. Tu są plakaty, tu jest dowód na to, że miałem okazję z fantastyczną osobą na temat tego koła porozmawiać. Zobaczcie, drodzy Państwo, jakie to są piękne logotypy, które ewidentnie oddają charakter tego szkolnego, studenckiego koła naukowego, bardzo przepraszam, szkoła to też studia, więc tutaj serdecznie Państwa pozdrawiam i dziękuję za te plakaty, które otrzymałem od Was w Bydgoszczy. Otrzymaliśmy również takie piękne wlepki, które z pewnością zasilą naszą kolekcję. A pytanie zostało zadane, czy Akademia Hipotermii będzie jeszcze dostępna? Panie doktorze. Będzie. Chcemy ją wzbogacić o model VR-u. To jest bardzo trudne przedsięwzięcie. Liczę na to, że może pojawią się, cały czas też rozmawiamy o tych środkach, ale to niestety nie da się tego zrobić bez środków finansowych. Nie da się tego robić na dobrym poziomie krajowym czy światowym. I możliwe, że jeżeli pojawiłyby się elementy wsparcia edukacyjnego związanego ze środkami, to takie środki postaramy się w drodze konkursu zdobyć do tego, żebyśmy mogli unowocześnić to wszystko, co jest związane z Akademią Hipotermii. Drodzy Państwo, przedstawiciele SKN Medycyny Górskiej i Ekstremalnej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, to może nawiążcie współpracę tutaj z panem profesorem, może wspólnymi siłami uda się jakoś tak stworzyć pewną przestrzeń, może akademicką, może biznesową do tego, żeby pozyskać takie środki. Tutaj wcześniej pojawił się wątek chyba Marcina Wojcieszaka pod kątem implementacji tego termometra czy Hope Bag, do tego, żeby może zapytać Fundacji WOŚP. Tych możliwości jest z pewnością bardzo dużo. Pan Bogdan Biecki, który jest z nami bardzo często. Panie Bogdanie, bardzo serdecznie Pana witam. Taki komentarz, takie pytanie. Panie profesorze, w ramach już studiów wdrążyć może przedmiot dotyczący hipotermii. Nie na zasadzie liźnięcia w ramach ITLS, a już jako osobna jednostka nauczania. Może to w kontekście studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia w prehospitalu. Co pan na to? To jest bardzo warte rozważenia i oczywiście każda działalność edukacyjna, która sprzyja elementowi rozbierania danego tematu, jest bardzo dobrą ideą, a więc tak, pojawienie się tego w sylabusie, w elemencie nauczania, może dałoby możliwości tego, żeby nabyć stosowną wiedzę, szczególnie jeżeli chodzi o hipotermię pourazową. Dziękujemy za pytanie, dziękujemy za komentarz. SKN Medycyny Górskiej odpowiada pewnie, jesteśmy zdecydowanie bardzo chętni, dziękujemy za odpowiedź, kibicujemy, pozdrawiamy. Może gdzieś w kuluarach wymienicie się Państwo kontaktem do Pana doktora, do Tomasza, który jest dzisiaj z nami. Pan Robert Sosnowski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i oczywiście kieruję słowa wyjaśnienia do rozdzielczości audycji, którą Pan ogląda. Niestety każdy z nas musi zadbać o to, żeby rozdzielczość, która jest na YouTube, czy prawdopodobnie w większości na YouTube, będzie dopasowana do pańskiego urządzenia. Pan Robert Sosnowski zadał pytanie. Folia to mit promowana w apteczkach przez personel medyczny. Znak zapytania. Rozumiem, że to należy traktować jako pytanie albo stwierdzenie. Co pan na to, panie doktorze, co ty na to, Tomaszu? Znaczy tak, każdy materiał termoizolacyjny, który prowadzi ochronę przed zjawiskami atmosferycznymi działającymi na danego poszkodowanego, to jest in plus. Ale trzeba pamiętać, że ultracienkie folie w żaden sposób na pewno nie ochronią pacjenta przed kondukcją.
na pewno pojedyncza warstwa tej folii nie spowoduje to, że my mówimy już o dobrze zarysowanej fazie związanej z termoizolacją. Folia ta termoizolacyjna ultra cienka, my wyprodukowaliśmy taki artykuł, wyprodukowaliśmy to złe słowo, no, pochyliliśmy się nad tematem użyteczności folii ultra cienkich w ratownictwie i oprócz tego, że ona jest mała, no bo jest, chowa się do kieszeni, jest lekka, to elementy zastosowania jej w niesprzyjających warunkach atmosferycznych są daleko idące od normalności. Druga sprawa jest taka, że jeżeli ona straci swoją strukturę, czyli naddarcie jakiekolwiek powoduje olbrzymie spustoszenie związane z tym pacjentem, trzeba pamiętać o tym, że ideą termoizolacji jest również delikatny luz powietrza. No my łapiemy pułapkę powietrzną, taki bąbel, taką folię bąbelkową dla tego poszkodowanego i ułożenie w folii w ten sposób dla poszkodowanego jest bardzo mocno problematyczne. Dlatego wychodzimy z założenia, że zespoły ratownictwa medycznego powinny dysponować po pierwsze dobrze skrojonym materiałem wielorazowym, jeżeli chodzi o możliwości termoizolacyjności, a zarazem z drugiej strony powinni dysponować dobrze zorganizowanym materiałem termoizolacyjnym jednorazowym. I to powinno stanowić jakoś jedną całość i żeby to było ergonomiczne. No, folia tych warunków nie spełnia. To tyle mogę powiedzieć. Chętnie udostępnię ten artykuł, w którym tam proponujemy naukowo, dlaczego tak, a nie inaczej i no, tam dzielimy się również spostrzeżeniami stricte już naukowymi, jeżeli chodzi o zastosowanie tej folii. Z przyjemnością, drogi Tomaszu, nawiązując do naszej audycji, na przykład w jutrzejszym poście, czy w dogodnym dla Ciebie czasie, będę bardzo wdzięczny za taki link, udostępnimy go na naszej stronie. Pan Piotr Sadowski, Panie Piotrze, serdecznie pozdrawiam, zadał takie pytanie. Korzystając z okazji, chciałem zapytać, czy mając pacjenta w hipotermii, województwo warmińsko-mazurskie, czy jako kierownik ZRM zadzwonię do Was do kliniki, będę mógł skonsultować z Wami pacjenta na przykład, czy jedziemy do ośrodka z ECMO, czy wystarczy stacjonarny ośrodek SOR? I tu znak zapytania. Nie można tego, medycyna jest podzielona na regiony i nie można odpowiadać za kogoś siły i środki, które można przeznaczyć dla tego pacjenta w drugim krańcu Polski, czyli ewidentnie ten pacjent powinien być skonsultowany lokalnie. Nie to, że ja się odżegnuję od takich telefonów, tylko my nie mamy żadnej mocy sprawczej do tego, żeby czy ten pacjent będzie leczony, czy nie, bo świadczą o tym również zasoby ludzkie występujące w danym ośrodku ECMO, czy nie są zajęte, czy nie ma współtowarzyszącego jakiegoś innego zabiegu operacyjnego i brak siły i środków w chwili obecnej do realizacji, braki sprzętowe, czasami wynikające z błędu dostaw i tym samym sytuacja epidemiologiczna danego oddziału, zamykania oddziału z różnych powodów, a więc nie wolno podejmować za kogoś decyzji. To, co powinno być robione, to jest tworzenie lokalnych łańcuchów przeżycia takich poszkodowanych i dyspozytorzy powinni na etapie trójpołączenia wiedzieć, w którym szpitalu taka terapia jest dostępna, gdzie jest dany telefon, w którym można takiego pacjenta skonsultować. Oczywiście my w ramach dobrze pojętego koleżeństwa czy elementów wsparcia medycyny możemy być głosem doradczym, jak takie coś zorganizować w łańcuchu przeżycia z pozycji danego województwa, ale to na etapach przygotowywania tego łańcucha, a nie ostrego sprawdzenia na żywym organizmie, jakim jest pacjent.
czyli to powinno się opierać o lokalną etap konsultacji w danym ośrodku, w którym ten pacjent ma trafić. Kolejne pytanie. Marcin Wojcieszak, Lukas Felczer, współorganizator dzisiejszego wydarzenia. Czy POCUS Pulse Check ma obecnie zastosowanie w poszukiwaniu oznak krążenia u pacjentów z hipotermią? Notabene gratuluję udanego występu w międzynarodowej produkcji filmowej NAME. Za gratulacje dziękujemy. No nie ma takich, nie ma badań znanych w hipotermii głębokiej na temat poszukiwania funkcji życiowych ultrasonografią. My wielokrotnie, mówię o sobie, wielokrotnie wspomagałem się ultrasonografią na etapie, że miałem wątpliwości, że mam jakiś rytm zorganizowany, ale nie jestem do końca przekonany, czy mam zachowane funkcje życiowe i tutaj wspierałem się ETCO2 i wyglądem krzywej, jeżeli chodzi o kapnografię oraz elementem wykorzystywania ultrasonografii. Takim kamyczkiem, jeżeli chodzi o ultrasonografię, już nawet nie poszukiwanie funkcji życiowych, tylko pokazywania, że hipotermia to również choroba, która ma wiele twarzy, również po wyleczeniu. Była publikacja, którą opublikowaliśmy wspólnie z panią profesor Sobczyk, Dorotą i zespołem Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego. To, że po wyleczeniu pojawiają się zaburzenia relaksacji lewej komory i ta choroba ma wiele znamion również do naszego życia, a zarazem to może będzie śpiew przyszłości, jeżeli chodzi o ocenę funkcji życiowych i wsparcie się ultrasonografią. Bezwzględnie to narzędzie jest bardzo mocno pomocne u pacjentów, jeżeli chodzi o hipotermię głęboką. No i nie tylko, bo to jest nieodłączny element pracy z pacjentami w stanie zagrożenia życia. Serdecznie dziękuję. Pan Adam Stańczyk, dobry wieczór panie Adamie, napisał: mała skuteczność folii NRC jest raczej jasna. Chciałbym zapytać o skuteczność folii typu Blizzard, Biwy, używanych między innymi w warunkach w działaniach bojowych. Jakie tutaj zdanie masz, Tomaszu, na ten temat? Znaczy tak, nie mogę się wypowiadać na temat działań bojowych. Nigdy nie byłem na wojnie. Ja mogę powiedzieć to, bo my wymieniamy również spostrzeżenia, jeżeli chodzi o, powiedzmy, to, co zostało tu poruszone, działania bojowe i elementy termoizolacyjności, to część moich kolegów zwraca uwagę, którzy są bezpośrednio zaangażowani w tą dziedzinę, że Blizzard jest dość głośny. I to jest problem, jeżeli chodzi o stricte elementy związane z działaniami bojowymi. Blizzard ma swoje plusy, jakim jest kubatura po rozłożeniu, bo jest dość dobrze sprasowany, to jest mała paczka, ale też w mojej opinii ma sporo rzeczy, które można by było poprawić i można byłoby optymalizować na rzecz poszkodowanych po to, żeby to stało się, ta termoizolacja stała się bardziej ergonomiczna, bo jak dojdzie trochę wiatru, to jednak już ta połać powoduje dość duże kłopoty. Ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o użycie w prohospitalu takim cywilnym, i o tym mogę się wypowiadać, bo na co dzień stosuję to rozwiązanie i mam możliwość używania tego materiału termoizolacyjnego, no ale korci mnie to, żeby wprowadzić tam przynajmniej 4 unowocześnienia, które dałyby możliwości dobrego użytkowania, jeżeli chodzi o prohospital. Uprzejmie dziękujemy. Paweł Brożyna, który jest dzisiaj z nami. Witaj, Pawle, bardzo miło Cię widzieć z nami. Czy można poprosić o link do tego zarządzenia konsultanta krajowego w sprawie hipotermii? Jeżeli otrzymam ten link od Ciebie, Tomaszu, to z przyjemnością go wrzucę w naszą przestrzeń mediów społecznościowych.
Jeśli się uda od ręki, to super, jeśli nie, to możemy się tym zająć Dajcie mi sekundę. Czasie. Dobrze? Drodzy Państwo, w tym momencie... Nie. Ale dajcie dosłownie... No, ja Cię słyszę. Okej, dobra, w porządku. Czekaj, Jacek. Mhm. Ja już to zalecenie mam przed... Dobrze, to ja tylko wypełniam przestrzeń dla słuchaczy na StreamYard, żeby nie było pustki. Jak wiecie Państwo, Fonia nie lubi pustych przesyłów. Są z nami osoby, które do nas dotarły chwilę temu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że jeszcze do nas tutaj zaglądacie. Cześć, Marcin Soboń. O jakie pytanie chodziło? Marcin był naszym gościem już dawno temu w Entelive. Chodziło tutaj o jakieś konkretne pytanie. Marcinie, jeśli możesz, to bardzo Cię proszę, żebyś uściślił te kwestie, bo jest to dla mnie bardzo ważne, żebyśmy byli jak najbardziej precyzyjni w tych kwestiach. Pojawiło się kolejne pytanie od pana Stańczyka, od pana Adama. Za chwilkę zadam to pytanie, jak już Tomasz będzie gotowy. Tomasz, czy już jesteś gotowy? Dosłownie sekundę, proszę mi dać, bo ja to zalecenie już mam, tylko próbuję. Jacek, zaraz jak odbierzesz maila. Świetnie, już odbieram tego maila i za chwilkę do Państwa ta informacja poleci, a dokładnie do Pawła, który jest zainteresowany tą konkretną kwestią. Bardzo się cieszę, że możemy to załatwić od ręki. Tak, bo musimy to załatwiać bezwzględnie. Potwierdzam, drodzy Państwo, u Tomasza tak trzeba od ręki, to problem, który jest, trzeba go szybko rozwiązać, bo potem może już nie być okazji. Drodzy Państwo, jest na Twoim mailu, Jacek, PDF, w którym jest oficjalne zalecenie konsultanta krajowego medycyny ratunkowej. Bardzo się cieszę. To kolejne udostępnienie. Tak, za chwilkę to zrobimy. Pan Adam pyta, czy ECMO jest optymalną metodą wyprowadzenia z hipotermii? Z wywiadu na Entelive z doktorem Kosińskim, bez krążenia pozaustrojowego, głęboko wychłodzony, poszkodowany, nie ma szans przeżycia. Panie Adamie, bardzo serdecznie Panu dziękuję za pytanie i za obecność z nami. To jest tak. Jeżeli chodzi o hipotermiczne zatrzymanie krążenia, to świat jest przekonany o tym, że krążenie pozaustrojowe czy ECMO w konfiguracji tętniczo-żylnej jest najlepszym etapem wyprowadzenia z takiego stanu, bo to nie chodzi tylko o ogrzewanie, ale również o wsparcie układu krążenia i funkcję układu oddechowego. I jest to zalecany sposób leczenia. Jeżeli chodzi o pacjentów hipotermii głębokiej, to z zachowanymi funkcjami życiowymi, to tutaj są problemy, znaczy są rozbieżności. Co to znaczy pacjent niestabilny hemodynamicznie w hipotermii głębokiej? Bo da się wyprowadzić pacjenta z hipotermii głębokiej z użyciem metod niepozaustrojowych pod warunkiem, że mamy do czynienia z pacjentem, którym jest pacjentem tak zwanym stabilnym. Świat próbuje odnaleźć również przy pomocy polskiego zespołu odpowiedzi na pytanie, jakie są wskazania do terapii pozaustrojowej w zachowanych funkcjach życiowych, czyli mówimy o stadium HT3 w hipotermii głębokiej. Są wątpliwości, bo wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji mówią o ciśnieniu skurczowym poniżej 90 lub dodatkowych skurczach komorowych jako cechę niestabilności krążeniowej, no ale nie jest problemem mieć 28 stopni, czy 27, czy 26, 25, ciśnienie 80. Czy to już jest wskazanie do ECLS-u? Świat tego nie wie. Ja mogę tylko uchylić rąbkę tajemnicy, że my jesteśmy przed publikacją i polski zespół znalazł trochę odpowiedzi na to pytanie związanym z co to znaczy takie linia odcięcia tego ciśnienia w tym elemencie w hipotermii głębokiej. Również taka praca, która mówi o porównaniu pacjentów, którzy byli leczeni ECMO i bez ECMO w hipotermii głębokiej, pochodząca z polskiego ogródka, czyli z elementu tego, że my w ramach 17 szpitali zrobiliśmy taki rejestr, który się nazywa Help Registry, który mówi o danych pozaustrojowych leczenia pacjentów w hipotermii głębokiej i pokazaliśmy, że pewna grupa pacjentów
może odnieść skutek z wykorzystania ECMO w zachowanych funkcjach życiowych, ale kij ma zawsze dwa końce. Trzeba pamiętać o tym, że ECMO jest bardzo inwazyjną procedurą, która może również pogrzebać szansę przeżycia tego poszkodowanego i zawsze ta kwalifikacja do terapii pozaustrojowej, o ile w hipotermicznym zatrzymaniu krążenia została dość mocno dopracowana poprzez Hope Score, to tyle w tym elemencie związanym z zatrzymaniem krążenia z zachowanymi funkcjami życiowymi świat jeszcze jest przed tą odpowiedzią. Dziękuję bardzo Pani. Pracujemy nad tym. Między innymi audyt krajowy miał dać trochę elementu odpowiedzi na to nurtujące pytanie z pozycji również światowej. To nie jest problem tylko i wyłącznie polski. Dziękuję Panie Adamie, dziękuję Tomasz. Pan Radosław Lubsik, czy pacjenta, który został wyciągnięty z wody po około 1 godzinie, temperatura ciała 20 stopni, w drogach oddechowych woda, zgon, czy działamy z hipotermią i czy taki pacjent może być kwalifikowany do ECMO? I teraz tak, tu jest mały problemik. Problemik jest związany z tym, cóż takiego się wydarzyło, czyli nieodłączny element ratownictwa, jakim jest wywiad. Czym innym jest, jeżeli ktoś wpada do wody, trzyma się kry, kajaka, no czegokolwiek i ma zdolności wychłodzenia i wtórnie do tego elementy zatrzymania krążenia, a czym innym jest element tego, że ktoś idzie dziarsko pod wodę tu i teraz i na tym się kończy jego elementy życia, bo on się po prostu topi. To, na co trzeba zwracać uwagę, to szczególnie na dzieci. Dzieci są nieobliczalne. Najdłuższy czas pod wodą dziecka, bo o takich najczęściej literatura wspomina, to jest 88 minut. Drugi rekord to jest 66 minut i te dzieci wychodzą z dobrym outcome'em mózgowym. Dzieci są nieobliczalne ze względu na swoją kubaturę, jaką jest głowa, szybkości schłodzenia, możliwości tego, czego jeszcze pewnie nie poznaliśmy w hipotermii. To wszystko, jeżeli chodzi o ta godzina pod wodą, to długo. To wszystko, co związane jest, to jest element tego, co jest w wywiadzie, czyli co jest w elemencie tego elementu związanego z unikalnym możliwością zebrania w tego wszystkiego. Cóż to takiego się wydarzyło? Ja nie dam prostej recepty na to wszystko, co się zwiąże z elementem takich akcji. Woda zawsze kojarzy się ze złym rokowaniem. Większość tych osób jednak się topi, niż się zdąży wychłodzić, ale jest taka grupa unikalna, która najpierw się schładza, a wtórnie do tego zatrzymuje i taką grupę powinniśmy spróbować poprzez ten wywiad doprecyzować i być tutaj bezwzględni, jeżeli chodzi o elementy takiej swojej upierdliwości i tego, co to takiego się tu wydarzyło, jeżeli chodzi o ten element. Zawsze taki chory również może być przewieziony w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego. Może, jeżeli wszystko ku temu wskazuje oczywiście, nie mówimy o sytuacji ponadnormatywnej i oceniony Hope Score pod kątem tego, jak wygląda elementy związane z oceną gazometryczną. Jeżeli chodzi o potas, pomiarem temperatury głębokiej, dobrze było, jakby on był wykonywany przynajmniej w 2 miejscach, żeby też nie mierzyć zalegającej wody, która będzie ewentualnie zaburzała i kontaminowała nam ten element związany z oceną temperaturową. Nie zachęcam do tego, żeby od dzisiaj każdy pacjent z wody znalazł się w telefonie do ECMO, ale też musimy mieć rozwagę i z tyłu głowy to wszystko, co się takiego tu wydarzyło z tym pacjentem i jakie on miał szanse na to, żeby mógł zawalczyć o swoje życie. Tomasz, zamroziło Cię na moment na naszym ekranie. Mam nadzieję jednak, że... No, tylko 10 lat. No. A tak, zamroziło. W sumie to prawda. 10 lat temu Tomka zamroziło.
Pozwolę, Tomasz, na chwilkę Ciebie włączyć i wyłączyć z ekranu, tak więc bardzo o to proszę, żebyś może się odmroził choćby na chwilkę. Pan Maciej Romaniuk. Panie Macieju, bardzo serdecznie Pana pozdrawiam. Czy Hopebag ma wady? Czy był testowany z wykorzystaniem MCC w trakcie transportu? To pytanie kieruję do Tomasza Darochy. No jasne, że jak każdy materiał, który się tworzy, na pewno ma wady. To bez dwóch zdań. To zawsze można to robić coś lepszego, coś bardziej innowacyjnego, coś, co da możliwości tego, że będzie to produkt jednorazowy, czyli po użyciu pacjenta, że on jest przekazywany razem z tym czymś do szpitalnego oddziału ratunkowego. Problem z mechaniczna kompresja klatki piersiowej, tak? Bo o tym tu rozmawiamy, mieści się w tych rozwiązaniach związanych z Hopebagiem. Trzeba pamiętać, że no dobrze by było, żeby towarzyszyło temu jakieś twarde podłoże. Hopebag jest płachtośpiworem i ten element trzeba mieć baczenia również na temat mechanicznej kompresji klatki piersiowej, bo mechaniczna kompresja klatki piersiowej czasami tak ochoczo przez nas używana w ramach prehospitalu, nie mówię tylko o hipotermii, potrafi zrobić olbrzymie spustoszenie w organizmie i musimy również być krytycznie do niej nastawieni, jeżeli chodzi o elementy jej zastosowania, więc da się to zrobić, jeżeli chodzi o płachtośpiwór, ale musi to podlegać pełnej ocenie, jeżeli chodzi o elementy tego, żeby ona się nie zsuwała, nie wędrowała na boki, bo już miałem paru pacjentów, których leczyłem z powodu obrażeń związanych z traumatycznym podejściem i czasami te urazy są urazami letalnymi. Kolejne pytanie, jakie zostało tutaj zadane, pan Michał Szlagor. Panie Michale, dobry wieczór. Czy analizator parametrów krytycznych w ZRM mógłby wpłynąć na kierunek postępowania przedszpitalnego czy kwalifikacji do docelowego leczenia pacjenta w hipotermii? Ja bym tak daleko nie poszedł. Te analizatory gazów krytycznych w mojej opinii na razie nie odpowiadają zasadom tego, co się dzieje w prehospitalu, jeżeli chodzi o te kadridże, działalność temperaturową, które one wymagają do pracy. No oczywiście to jest śpiew może przyszłości do tego, żeby takie coś zrobić. My mieliśmy kiedyś taki pomysł z Pasquierem, żeby takie coś zrobić, ale mój entuzjazm został ostudzony, związany z elementem certyfikacji tego. To jest olbrzymia droga. Bardziej myśląc również o hipotermii pourazowej, pomyślałbym o dobrze skrojonym elemencie wyposażenia termoizolacyjnego i dobrym pomiarze temperatury. To takie dwie rzeczy, które myślę, że są ważne z elementu podejścia do poszkodowanego w hipotermii i przypadkowej, i w hipotermii pourazowej. Pan Piotr Miernecki. Panie Piotrze, dobry wieczór, kłaniam się Panu nisko bardzo. Czy był pomysł utworzenia centralnych zaleceń postępowania w hipotermii na wzór dobrych praktyk w zawałach lub udarach? Mam wrażenie, że system w części nie jest świadomy szansy powodzenia w ratowaniu poszkodowanych w hipotermii. Centralne rozwiązanie daje szansę na powodzenie. Taka teza. No to tak. No jasne, że smutno trochę słyszeć to, że to znaczy, że to, co zrobiliśmy przez 10 lat, trochę nie trafiło z strzechy, bo tak, jest to oficjalny sposób leczenia refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, jest krajowe zalecenie konsultanta medycyny ratunkowej, które wysłałem Jackowi na maila. Jest element związany z tym, że każdy szpitalny oddział ratunkowy, każda dyspozytornia medyczna w kraju, każdy zespół ratownictwa medycznego, czy tam miejscu jego stacjonowania, powinien dostać materiały edukacyjne związane z elementem, jak postępować z pacjentem w wychłodzeniu.
Mówimy o tym, że Akademię Hipotermii skończyło 40 000 osób. Rozmawiamy o tym, że zorganizowaliśmy kursy w ciągu 4 lat, 40 edycji dwudniowych, gdzie skończyło 960 osób. Rozmawiamy o tym, że stworzyliśmy książkę, która była darmowo przesyłana do wszystkich szpitalnych oddziałów ratunkowych, do wszystkich bibliotek uniwersyteckich. Ja jestem otwarty na wszelkie propozycje centralnego ogarnięcia tematu i jestem do pełnej dyspozycji władz w Polsce czy elementów związanych z decydowaniem o losie pacjenta. I jeżeli będę mógł tylko w czymś pomóc, to jestem do pełnej dyspozycji. Uprzejmie dziękujemy. Paweł raz jeszcze do nas napisał, jaki wskaźnik Hope Score kwalifikuje pacjenta do ECMO? Odcięciem jest 10. Powyżej 10 szanse są na uratowanie tego poszkodowanego. Jest z nami pan Bogdan nadal. Panie Bogdanie, kłaniam się. Może brutalnie pytanie, ale czy pan profesor uważa, że da się zmienić myślenie dysydentów zajmujących się szkoleniem i wyposażeniem ZRM, że powyższe muszą się szkolić i być wyposażone w odpowiedni sprzęt, które będą walczyć z wychłodzeniem, czy dalej niestety to przysłowiowa walka z wiatrakami? No, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Przepraszam, ale no nie wiem. Znaczy, zawsze warto inwestować w to, co się sprawdzi i to, co jest dobre dla pacjenta. Nie zawsze to jest warte 1 000 000 monet i czasami da się znaleźć taki sprzęt, który daje możliwości dobrego ogarnięcia pacjenta. Myślę, że uda nam się jeszcze zadać przynajmniej wszystkie te pytania, które są w komentarzach, ale też piszecie do nas Państwo za pośrednictwem naszego Messengera. Pan Bartosz Howis napisał, mam pytanie odnośnie pierwszej pomocy. Kiedy znajdziemy osobę zimną w śniegu, na co zwrócić uwagę przy obracaniu poszkodowanego, żeby nie doszło do afterdropu? I też w tym kontekście, czy już wkleję drugą część tego pytania, to może Tomasz odpowiedz na tą pierwszą, a za chwilkę będzie druga. Znaczy, nie dajmy się zwariować, że oczywiście nie możemy ten pacjent, żeby go zbadać, musimy tego pacjenta zmienić mu pozycję. I teraz ten element związany z tym, że dojdzie do zatrzymania krążenia w wyniku przemieszczenia się kompartamentu obwodowego, to nawet nie chodzi o afterdrop, kompartamentu obwodowego do elementu centralnego, może wystąpić i musimy być na to przygotowani. Ten element, że powinniśmy tego pacjenta termoizolować, przenieść do jakiegoś miejsca, w którym będzie osłonięty przed wiatrem, wodą, elementem niesprzyjających warunków atmosferycznych, no to jest dla nas jasne i czasami po prostu to zatrzymanie krążenia wystąpi. Ten element związany z tym, żeby nie zginać nóg w dużych stawach biodrowych, kolanowych, nie robić tego bardzo dramatycznie, czyli nie robić tego siłowo, no to jest obowiązujący element. To, żeby ewakuować poszkodowanego, o ile się da, w pozycji poziomej, no to jest obowiązujące. To, żeby nie robić elementu dużej zmiany pozycji, czyli takiej bardzo dynamicznej zmiany pozycji, to też, ale no musimy dążyć do tego, że ten pacjent będzie termoizolowany. Elementy KPP dopuszczają elementy oceny oddechu. Trzeba mieć też na względzie, że to jest element, który będzie rządził się swoimi prawami, czyli tak zwanym bradypnoe, czyli bardzo, bardzo wolnego.
Druga część pytania dotyczyła, czy należy umieścić pacjenta na odizolowanym powierzchni, może być to plecak, czy prowizoryczne źródła ciepła typu nasz mocz w butelce lub ostrożne położenie poszkodowanego w naszym samochodzie, jeśli mamy takowy, może tutaj przynieść jakiś efekt. Znaczy, zawsze prowizoryczne źródła ciepła, no pytanie, gdzie jesteśmy, jak szybko przybędzie pomoc, no zawsze z tym są związane elementy no, ryzyka dla tego poszkodowanego i pytanie, za ile ta pomoc będzie i w jakim miejscu się znajdziemy. Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Na pewno odpowiedzią jest odsłonięcie przed warunkami atmosferycznymi, dobra termoizolacja i ochrona przed kondukcją, czyli przed tym przyleganiem. Cokolwiek jesteśmy w stanie podłożyć temu pacjentowi pod plecy, to będzie z jego dobrocią. Nie wiem, czy do końca improwizowane źródła ogrzewania będą dla tego poszkodowanego bezpieczne, ale to więcej informacji musiało być związane z elementem, za ile może przyjść pomoc docelowa, jak będzie to wyglądało i o jakich my warunkach mówimy. To długo można byłoby o tym gadać. Kolejne pytanie od naszych internautów, które zostało skierowane na nasz Messenger. Pan Michał Janusz zadał pytanie. Mam pytanie odnośnie książki Hipotermia, kliniczne aspekty wychłodzenia organizmu. Czy jest możliwość nabycia tej książki? Pytam, ponieważ we wszystkich księgarniach internetowych jest ta książka niedostępna, a ja już szybko wklejam okładkę, bo wiem, że była hitem swojego czasu 2015-16. Wyprodukowaliśmy taką książkę w 2015-16 dzięki przychylności wielu osób oraz wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta książka już nie ma swojego dodruku. My tą książkę wyposażaliśmy wszystkich kursantów oraz wszystkie elementy związane, tych wysyłek było ponad 1000 egzemplarzy w Polsce. Możliwe, że jak trochę czasu i energii wystarczy, to przystąpimy do tak zwanego update'u tego wszystkiego, co tam się znajduje, bo trzeba pamiętać, że przez te 8 lat dość dużo na rynku hipotermicznym się wydarzyło, no i tym samym wymagałoby to odświeżenia. Dziękujemy za odpowiedź i kolejne pytanie, już mam nadzieję, jeszcze jest od pana Adama. Pan Adam ewidentnie dzisiaj jednym z najbardziej aktywnych widzów i słuchaczy jest. Czy są określone i potwierdzone EBM-em porównania taktyki szybkiego ogrzewania i stopniowego, na przykład ECMO, wzrost o 10 stopni w czasie 3 termogard 10 godzin? Takie pytanie. To nie dajmy się zwariować, że ECMO to jest panaceum na szybkie ogrzewanie. To chodzi o to, że wręcz do czasu uzyskania rozku my ogrzewamy tego pacjenta rzeczywiście z taką różnicą pomiędzy 5 a 7 stopni Celsjusza, pomiędzy jego temperaturą natywną a tym, co schodzi znaczy temperaturą nastawionego pieca, a temperaturą tego, co schodzi do ECMO, czyli temperaturą jego krwi, ale i później my bardzo mocno zwalniamy ten element ogrzewania, bo nie chodzi o to, żeby go przenieść do normotermii w jak najkrótszym okresie czasu. ECMO daje możliwości wsparcia układu krążenia, czyli rzutu pozaustrojowego, no nie fizjologicznego oczywiście, i wsparcie układu oddechowego, gdzie ma to duże znaczenie w przypadku dużej traumatyzacji klatki piersiowej, poresuscytacyjne. I tym samym ta terapia ECMO nie kończy się w kilku godzinach, tylko średnio to jest od 1,5 do 2 dób. To jest tak średnio elementy tego, że udaje nam się w miarę wystabilizować funkcję układu krążenia i oczywiście to jest osobniczo zmienne w zależności od tego, jak to wygląda u danego pacjenta. A więc to nie jest kwestia szybkości ogrzewania, jak jakości dostarczonego wsparcia.
Dziękuję bardzo. Jest z nami Jola Wołosianka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, niesamowicie zaangażowana w wiele bardzo ważnych przedsięwzięć i projektów w polskim systemie pielęgniarstwa ratunkowego właśnie. Jola zadała pytanie, czy badanie gazometryczne będzie wiarygodne w warunkach SOR bez ogrzania próbki? Czy zmiana temperatury w urządzeniu zwiększy nam wiarygodność wyniku? To jest tak, badanie gazometryczne dzieje się na tak zwane alfa-sztat i pH-sztat protokół, czyli podgrzewany i niepodgrzewany. Świat zawsze się kłóci, jak powinien być pacjent oceniany, jeżeli chodzi o hipotermię głęboką. My wychodzimy z założenia, że jeżeli chodzi o elementy oceny gazometrycznej, one się powinny odbywać w alfa-sztacie, ale z ograniczeniami w postaci takiej, że mniej z tyłu głowy, że ta różnica między TCO2 a PaCO2 może sprzyjać hipotermii głębokiej, bo nie zawsze my wiemy, że ten pacjent jest w hipotermii głębokiej. W XXI wieku latamy w kosmos, a możemy nie mieć świadomości, że my oceniamy pacjenta w hipotermii głębokiej. Jeżeli chodzi o elementy PaO2, to w najbliższym czasie, jesteśmy w fazie recenzji, nie mogę jeszcze o tym mówić, ale mam nadzieję, że z polskiego ogródka odpalimy kolejną petardę związaną z elementami, które właśnie pyta pani Jola na temat oceny PaO2. Ale na razie jeszcze nie mogę o tym wspominać i mówimy tutaj o przeoczaniu pewnej grupy pacjentów i ryzyka wystąpienia zatrzymania krążenia, czyli predyktorach hipotermicznego zatrzymania krążenia, jeżeli chodzi o elementy związane z tą jednostką chorobową. Uprzejmie dziękujemy. Pan Łukasz Majcher, który jest dzisiaj również z nami, ma pytanie do pana profesora. Prowadząc działania z pacjentem w hipotermii głębokiej, w działaniach przedszpitalnych, podając tlen z butli w karetce lub na miejscu, nie pogłębimy hipotermii? No i znowu będą wyniki tych ostatnich badań, które mówią na temat PaO2. Oczywiście my nie odpowiadamy na pytanie, tam jest kwestia, czym jest hipoksemia w hipotermii głębokiej. Wyniki tych badań trochę będą nas przybliżały do tego odnośnie predyktorów, ale nie będziemy odpowiadać na pytanie, czy podać temu pacjentowi tlen, czy nie. Musimy się wstrzymać, próbujemy to osadzić, tą publikację w ramach jednej z gazet związanych z medycyną ratunkową. Tlen to lek, to zawsze muszą być ku temu wskazania. Wydaje się, że ogarniając tych pacjentów w ciężkim stanie, ten element związany z tlenoterapią będzie występował i ten element wychodzenia będzie wtórny w stosunku do korzyści, które będą, jeżeli chodzi o elementy tlenoterapii. Pan Jarosław Klęk zadał pytanie. Witam. Panie profesorze, pytanie mam, czy mógłby przedstawić pan statystyki, jak to wygląda statystyka ECPR versus hipotermia? Chodzi mi oczywiście o przeżywalność bez zmian w OUN. Dzięki i pozdrawiam, pan Jarosław. To jeżeli mówimy o takiej idealnej sytuacji, czyli zatrzymanie w obecności służb ratunkowych, dobrze poprowadzonej akcji ratunkowej, wpięciu w terapię pozaustrojową ECMO w konfiguracji tętniczo-żylnej, bez jakichś dużych chorób współistniejących, bo oczywiście trzeba patrzeć na to całościowo, jak jeżeli chodzi o pacjenta, to jego szanse są nawet 70 parę procent, czyli olbrzymia, unikalna, w ogóle niepowtarzalna w medycynie. Jeżeli chodzi o hipotermiczne zatrzymanie krążenia unwitnessed, czyli niezauważone, to jest 27,5. Wyniki różnych badań podają jako, tak powiedzmy, w dużych kohortach, to jest od tam 35 do 50%, jeżeli chodzi o szansę wyleczenia takich poszkodowanych. Mówimy o CPC1 lub CPC2, czyli wysoko, jeżeli chodzi o skalę. Uprzejmie dziękuję zarówno Tomkowi i panu Jarosławowi za pytanie. Pan Michał Paprotny. Dobry wieczór, panie Michale, kłaniam się nisko. Z uwagi na to, że obecnie na wyposażeniu ZR-em brak
obowiązkowego ambitniejszego sprzętu termoizolacyjnego. Co pan sądzi o wykorzystywaniu materaca próżniowego celem termoizolacji, nie opróżniając go z powietrza? Materac próżniowy jest niesamowicie dobrym termoizolatorem, no ale też jest niesamowicie, ma dużo innych rzeczy, które z którymi się borykamy, ale tak, jest to jeden z lepszych termoizolatorów ochrony przed kondukcją. On wymaga wzmocnienia tych stref bocznych, stref związanych z górą, nogami, całym owinięciem poszkodowanego, ale jeżeli chodzi o strefę kondukcji, jest jednym z lepszych termoizolatorów. Uprzejmie Państwu dziękuję. Drodzy Państwo, jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania do nas, dokładnie do Pana Profesora, do Tomasza, to ja bardzo proszę. Ja mam takie jedno pytanie do naszego dzisiejszego gościa. Tomasz, przyszła do mnie przesyłka kilka dni temu. Myślę, że należy się zwrócić również do Ciebie z takim podziękowaniem za to, co jest w tej przesyłce, bo ponoć maczałeś tam swoje hipotermiczne palce w tej przesyłce. Jeżeli się mylę, to mnie popraw. No niczym nie wiem, nie, naprawdę nie. A tak, to jeżeli chodzi o tą przesyłkę, to znaczy mogę powiedzieć, że dotarła do mnie. Nie umówiliśmy się z Jackiem, bo ja siedzę obok biurku i leży książka jednego ze współautorów Hopebaga, czyli Łukasza Migla. Jest też tam Andrzej Górka, jest Adam Ubych, Przemysław Gancarczyk. To są osoby, Maciej Mikiewicz. To są osoby, które kiedyś do mnie zadzwoniły, których znam. Oprócz tak naprawdę Przemka, to każda z tych osób gdzieś spotkaliśmy się na swojej drodze i dzwonił do mnie Łukasz, powiedział, że zrobili taki projekt, w którym uważają, że trzeba mówić wszyscy jednym językiem i że ten element, bardzo to hasło mi się spodobało na internecie, ratujemy razem, bo tak chyba brzmi to hasło, żebym ja przeczytał tą książkę, co ja na ten temat sądzę, wspólnie z Kosą, i to jest, mam totalny brak konfliktu interesu, znaczy konflikt interesów polega tylko i wyłącznie na tym, żeby pacjent otrzymywał, i to jest żaden konflikt interesów, pierwszą pomoc, czyli to, co państwo, no jakbyśmy tam nawet zgonili 3 śmigłowce i bez pierwszej pomocy, to szanse przeżycia poszkodowanego drastycznie spadają i tym samym to, jeżeli nas oglądają osoby spoza zespołów ratownictwa medycznego, osoby, które lubią turystykę, to ten podręcznik jest nieodłącznym im przyjacielem i w sposób bardzo dobry obrazuje to, co można zrobić do czasu dotarcia służb ratunkowych, a zarazem nam, nie że nam będzie łatwiej, my widzimy sens w robieniu tego wszystkiego, co jest związane z kontynuacją łańcucha przeżycia. Kiedyś była taka akcja, że ja przyleciałem wspólnie z Olą Skowronek na Czantorię, tak, to chyba było tam do zatrzymania krążenia. I tam była niesamowicie jedna osoba, która wykonywała uciski klatki piersiowej i prowadziła tę resuscytację. My przyjęliśmy ten element wdrożenia i później ALS-u. I to się skończyło powroskiem i alokacją poszkodowanego na hemodynamikę. I ja wracając do domu mówię, kurde, jak on zrobił fajną akcję, jak on fajnie działał na miejscu zdarzenia, a ja mu nawet nie powiedziałem dziękuję, nie? Że, bo tak dużo się tam działo, że nie byłem w stanie wyartykułować tego, że niesamowicie dobra robota. No i napisałem taki post na Facebooku
że poszukuję tego pana, no i nie wiem, nie minęło 3 godziny, no jakoś dramatycznie krótko, to w ogóle był błysk ciupaki, od razu wiedzieliśmy, kto to jest, naprawdę, to niesamowicie, to się rozniosło dramatycznie szybko. Później taka osoba odwiedziła również, zaprosiliśmy ją do centrali lotniczego pogotowia ratunkowego, tam powiedzieliśmy o tych zasadach pierwszej pomocy, jak możemy go jeszcze wspomóc w tych działaniach, wymieniliśmy spostrzeżenia, więc to było bardzo, bardzo takie miłe i też zachęcam do tego, że jak Państwo jesteście świadkami wykonywanej pierwszej pomocy, to proszę udzielać takiego feedbacku, bo uważam, że to jesteśmy do tego też zobowiązani. A książka daje podstawy tego, no, jak sobie poradzić nie zawsze sprzyjających okolicznościach przyrody. Drodzy Państwo, na odwrocie tej książki na tej części ostatniej, zarówno dr Sylweriusz Kosiński i dr Darocha wpisali takie wspólne słowa. To od Ciebie, drogi czytelniku, zależy, czy będziesz dysponować wiedzą, umiejętnościami, aby w trudnych chwilach i w trudnym terenie rozpocząć łańcuch przeżycia. Książka powstała jako wyraz troski o Ciebie oraz o tych, których nasi koledzy ratowali i będą ratować w przyszłości. Dzięki zawartym w niej praktycznym informacjom i zaleceniom możesz zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy i za też ten wkład, Tomasz, ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję, a wszystkim panom, Andrzejowi Górce, Łukaszowi Miglowi, Maciejowi Mikiewiczowi, Przemysławowi Gancarczykowi i Adamowi Ułbychowi dziękuję za piękne podpisy, dziękuję za Wasze autografy. Jednym z nich jest 1000 zrealizowanych live'ów, niebawem 100 wydanie, więc jeszcze 900 i się będziemy musieli zwijać z interesem. Tomasz, zaglądam jeszcze do naszych pytań. Wydaje mi się, że chyba pojawiło się jeszcze jedno i oczywiście nie wolno zostawić go bez odpowiedzi. Pan Mateusz Majewski napisał, czy to już nie czas na stworzenie centrum hipotermii głębokiej w każdym województwie? Takie pytanie zostało zadane przez pana Mateusza. Ale to nie trzeba tworzyć jakiegoś magicznego centrum leczenia hipotermii, bo możliwości leczenia są. Jest problem trochę z dziećmi, jeżeli chodzi o dostępność terapii pozaustrojowej. Tych ośrodków jest dużo mniej, ale jeżeli chodzi o elementy związane w Polsce, lokalnie Państwo posiadacie takie ośrodki, które dysponują terapią pozaustrojową. Najczęściej to są ośrodki, które dysponują również oddziałami kardiochirurgii, chociaż nie zawsze. I lokalnie trzeba się rozejrzeć, w którym miejscu i w którym szpitalu taka terapia pozaustrojowa jest osiągalna. No i to Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej, które my stworzyliśmy, bo chcieliśmy ubrać to w jakieś elementy i ramy tego wszystkiego, co robiliśmy. No ale to jest normalna działalność taka medyczna, a my to nazwaliśmy jakąś szeroką ideą ratowania ludzi i również tej działalności, którą kultywujemy. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie, dziękuję za wszystkie odpowiedzi, jakie udzieliłeś naszym widzom i słuchaczom. Pan Bogdan, który tak był też aktywny dzisiaj z nami, również pozdrawia Cię bardzo serdecznie, dziękuję za merytorykę i wiedzę. Pozdrawiał nas również wcześniej Paweł Brożyna, bardzo podziękował za plik, który już wysłałem do pana Roberta również. Przepraszam, muszę uciekać do pacjenta. Dziękuję bardzo Tomasz Dorocha oraz Jacek z całym zespołem Nordic Ticket za ten odcinek. Pozdrowienia właśnie w tym momencie wybrzmiały. Przed chwilą jeden z widzów zapytał, jaki jest tytuł tej książki. Książka Pierwsza pomoc w górach. Już odpowiedzieliśmy na to pytanie. Marcin Gbiorczyk, bardzo Marcin Cię pozdrawiam. Przedstawiciel handlowy urządzenia GM 5000, które posiadamy w SOR, polecił, aby przy podejrzeniu u pacjenta hipotermii zmierzyć temperaturę głęboką i zadać urządzeniu taką wartość. Taki komentarz Marcin napisał. Odnieś się proszę Tomasz do tego. Znaczy podejrzewam, że to jest gazometr. Nie wiem, czy to jest GM 5000, to nie znam tego urządzenia, ja też ale jeżeli mówimy o gazometrii i korygowaniu w stosunku do temperatury ciała, to tak jak mówiłem, są różne szkoły prowadzenia pacjentów w alfa-sztacie albo beta-sztacie. No,
mogę chętnie wymienić spostrzeżenia, bo to jest znowu kilka godzin rozmowy na temat tego, jak prowadzić ten element związany z gazometrią. Serdecznie, Marcin, Tobie dziękuję. Pan Adam również nas pozdrawia i Marcin uściśla ten swój wątek, analizator parametrów krytycznych, o których była mowa. No to ja bym prowadził jednak procedurę alfa-stat, czyli nie korygował w stosunku do temperatury głębokiej ocenę gazometryczną, ale ten element związany z najbliższymi tymi badaniami, które my chcemy opublikować, mogą wskazywać na elementy związane z niedoszacowaniem grupy pacjentów i narażenia na niedoszacowanie pacjentów hipotermicznym zatrzymaniem krążenia. Drodzy Państwo, jeżeli pojawiły się jeszcze jakieś pytania, to jest ostatni moment, na który teraz czekamy. Bardzo będzie nam miło, jeśli Państwo jeszcze takie pytania zadadzą, czy takie komentarze. Jeżeli jednak nie, to będziemy prosić Pana doktora Tomasza, naszego dzisiaj gościa, o to, żeby podsumował dzisiejsze nasze spotkanie, ale zanim to, bo pojawił się bardzo ładny wpis, pan Jakub Dąbrowski. Tomek, tak Ciebie słucham i jestem przekonany, że swoją determinacją rozbijesz ten mur, o którym wspomniałeś. Z uśmiechem na twarzy wspominam, jak wychładzaliśmy się przy grillu albo w grillu. Mam nadzieję, że tutaj są jakieś miłe wspomnienia z tym związane. Tak, serdecznie pozdrawiam wszystkich ratowników GOPR Bieszczady. Miałem unikalną możliwość współpracy przez 5 lat, latając w ramach bazy z Sanoku w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Niesamowity zespół ludzi, a więc też bardzo miło wspominam czas, w którym wymienialiśmy różnego rodzaju spostrzeżenia związane z hipotermią. Nie da się chyba tego podsumować w jednym zdaniu. Na pewno będziemy dążyli do tego, żeby ta lokomotywa dalej podróżowała, chociaż czasami też pokazywałem Wam, że to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie odcinanie kuponów szczęścia i tego wszystkiego, co dobrego się dzieje. Też sporo porażek, sporo takich zawodów czy elementów włożenia olbrzymiej ilości pracy, które zostają później gładko wyrzucone do kosza. No ale takie jest chyba życie. I ten element, którym ja teraz jestem bardzo mocno zainteresowany, to jest element tego audytu krajowego, czyli tego, żeby była możliwość popatrzenia, jak w ciągu tych 10 lat wyglądało leczenie pacjentów w naszym kraju, czy coś się zmieniło, na ile się zmieniło, co moglibyśmy poprawić, jaką grupę pacjentów zaniedbaliśmy, a może trzeba do nich wrócić. Odpowiedzenia sobie na parę tematów, która grupa pacjentów finalnie odniosłaby benefit, jeżeli chodzi o pacjentów z zachowanymi funkcjami życiowymi. Z tym świat ma problem. Pokazania w literaturze, że nie tylko mamy do czynienia z elementem związanym z badaniami, które dotyczą hipotermii miejskiej u osób z wielochorobowością, ale pokazanie też innego świata, tego świata również Europy. Do tego, żeby finalnie, ja nie mówię, że musi to być hołbek, to żebyśmy mieli możliwość użycia termoizolacyjnie czegoś, co będzie łatwe w użyciu, ergonomiczne, szybkie, idealnie jakby było jednorazowe. Czy my tego dopniemy, nie wiem, trudno powiedzieć, spróbujemy. A jakie będą tego wyniki, to nie wiem, możemy się spotkać za 10 lat i spróbować podsumować, co się wydarzyło, bo w ciągu tych 10 lat wydarzyło się bardzo dużo. W sumie jak się patrzy z perspektywy czasu, to można byłoby pewnie to streścić w krótki, szybki biznesplan 2-miesięczny,
ale tego się nie da tak szybko zrobić. Niesamowita ilość osób, które poznałem, którzy też nadają na elemencie tego, żebyśmy coś robili i działali. Mam nadzieję, że spotkamy się na jakichś kursach, szkoleniach, konferencjach lub po prostu koleżeńsko rozmawiając na tematy również związane z hipoterią. Ja mam nadzieję, Tomasz, że nie będziesz kazał na siebie czekać 10 lat. Ja nie ukrywam, drodzy Państwo, mam nadzieję, że nie będziesz miał mi tego za złe, że ja się bardzo długo starałem o to, żebyśmy dzisiejszy odcinek nagrali. Tak więc bardzo serdecznie, Tomasz, dziękuję, że się w końcu udało. Przepraszam przepraszam, bo Arton, przywitaj się. Przepraszam za czasami brak kontaktu, ale to związane z elementem czasami pewnego rodzaju życia zawodowego, czy elementu tego, co robimy. Ja absolutnie nie poczytuję to sobie jako złą wolę, tylko ewidentnie jestem przekonany, że w tym momencie zajmujesz się naprawdę ważnymi rzeczami, które potem kolportujecie w jedynym słusznym tego słowa znaczeniu i kierunku. Drodzy Państwo, ja skorzystam jeszcze z dosłownie małej okazji, że Tomasz jeszcze jest z nami i może zachęcę Państwa do tego, żebyście byli z nami już niebawem, już 22 grudnia. Chciałbym zaprosić Państwa do odcinka, który będzie troszkę inny, który nie będzie tylko i wyłącznie związany z samą medycyną przedszpitalną, z ratownictwem, z bezpieczeństwem. Chciałbym Państwa zaprosić na odcinek z Karolem Wójcickim, z którym porozmawiamy o zorzy polarnej. Dowiecie się Państwo, dlaczego takie logo u nas, dlaczego te kolory, dlaczego to wszystko powstało już blisko 4 lata temu i mam nadzieję, że te blisko 120 osób, 130, które są z nami, dołączą również do tego wydarzenia, bo chciałbym dać Państwu taki mały, drobny prezent nad święta, a niekoniecznie on musi być związany tylko wyłącznie z naszym ratowniczym światem, więc będzie mi niezmiernie miło gościć Państwa już 22, kiedy będziemy rozmawiać z Karolem i będziemy mogli sobie złożyć na przykład życzenia świąteczne czy pozdrowienia i takie życzenia w tym momencie już przesyłam do Tomasza. Chciałbym Tobie, Tomasz, bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za zaangażowanie i przede wszystkim dziękuję Twojej rodzinie, która tak cierpliwie musiała znosić audycję, która trwa 2 godziny i 41 minut. To prawda, to są również wielkie ukłony w kierunku, nie uogólniałbym, znaczy nie dawałbym tylko mojej rodziny, ja myślę, że ukłony się należą do każdej rodziny z Państwa, dlatego że wykonujemy dość trudny zawód, przynosimy, czy chcemy, czy nie, tą pracę związaną z naszymi porażkami, czy naszym świętem, czy naszymi radościami do domu. I wydaje mi się, że nie da się od tego odciąć całkowicie, a więc każdemu z Państwa dziękuję za udział i również członkom Waszych rodzin, bo to jest nieodłączny element tego, co wykonujemy. Bardzo serdecznie, Tomasz, dziękuję Państwu, życzę bardzo miłego wieczoru. Widzimy się 22 grudnia. Moim i Państwa gościem był pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Darocha, wielki zwolennik hipotermii. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a to był kolejny odcinek ENTE-Live Nordic Striget, który właśnie w tym momencie dobiegł końca. Macham do Państwa, najserdeczniej pozdrawiam i do zobaczenia już niebawem na naszej antenie. Cześć, strzała. Czołem.